Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj zapraszam Was na drugą część podcastu Cryptopolis. Tutaj od razu mówię, wzięliśmy sobie do serca właśnie Wasze uwagi, jakie zgłaszaliście przy pierwszej części podcastu. Teraz jest bardziej konkretnie, jest też więcej tematów i mi się wydaje, że Wam się spodoba. Poza tym jest jeszcze jedna zmiana. W drugim odcinku nie brał udziału Aureliusz, którego znacie właśnie z pierwszego. On z powodów zawodowych musiał sobie zrobić przerwę, także ja tym razem wcieliłem się w rolę prowadzącego. Musimy jeszcze, mi się wydaje, popracować nad paroma rzeczami, bo idealnie może nie jest, natomiast myślę, że drugi odcinek naprawdę przypadnie Wam do gustu. Zapraszam Was serdecznie, dajcie nam potem koniecznie znać w komentarzach, jak go oceniacie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najciekawszych ostatnich premierach, czyli grach Dragon Age Veilguard, Dragon Ball Sparking Zero, Black Opsie 6 oraz remake'u Silent Hilla. Następnie przejdziemy do gier mniejszych, natomiast też równie ciekawych, które my ogrywaliśmy prywatnie, które chcielibyśmy Wam polecić. Są to tytuły Anima Flux oraz Golem. Następnie zajmiemy się tematem targów Poznań Game Arena 2024, na których ja byłem osobiście. A na koniec porozmawiamy sobie o recenzjach gier, do których często macie zastrzeżenia. Czy rzeczywiście oceny gier robią się coraz bardziej oderwane od rzeczywistości i czy jest w ogóle jeszcze jakiś sens czytać te recenzje, czy to są tylko gówno warte wypociny? Zobaczmy. Teraz zanim zaczniemy sam podcast, to oczywiście się przedstawimy. Będziemy tak robić przed każdym podcastem, bo przecież zawsze może nas słuchać ktoś nowy, ale jeśli już nas znacie, no to tą część możecie sobie troszkę przewinąć. Zacznę oczywiście od siebie. Ja się nazywam Daniel Kucner, mój nick to Godlike. Jestem redaktorem naczelnym serwisu Game Only, no i do tego też recenzuję gry, co zresztą bardzo lubię robić. Z wykształcenia jestem informatykiem, więc przynajmniej mogę udawać przed Wami, że coś tam wiem na temat technikaliów. Gram głównie na konsolach, natomiast najbardziej ze wszystkich gier lubię gry strategiczne i ekonomiczne, w które, uwaga, też gram na konsoli. No, jestem trochę porąbany, ale myślę, że na pewno się porobimy. Cześć wszystkim, ja mam na imię Kamil, a szerzej znany na platformie X jestem pod pseudonimem Imprezka1, gdzie lubię sobie pogadać o gierkach, popisać, porozmawiać z ludźmi na podobne tematy. Moje ulubione gatunki gier to RPG, CRPG i Souls-like'i. Zapraszam wszystkich serdecznie do odsłuchu, mam nadzieję, że będzie się podobać. Siemanko, Rafał z tej strony, co niektórzy mogą mnie już znać jako Free Benny. O wykształceniu raczej nie będzie tu gadki, bo to nie ma związku z tematem. Graczem jestem od ponad 30 lat, głównie konsolowym. Można powiedzieć, że weteran FPS-ów wszelakich, głównie multi, począwszy od Unreali, Quake'ów, Doomów, przez CS-y, kody, po BF-y i tak dalej. Aktualnie staram się od tego odcinać dla własnego zdrowia psychicznego. No a poza tym co, gram we wszystko co dobre, może poza strategiami. W moich żyłach płynie Bloodborneum. Także zgodnie z planem zaczynajmy. Na początek porozmawiamy sobie o temacie ostatnio cholernie gorącym, czyli Dragon Age Veilguard, czy tam Straż Zasłony, bo taki jest akurat polski tytuł. Ta konkretna gra wyszła 31 października, no czyli właśnie dziś, bo my w sumie 31 to nagrywamy właśnie dla Was ten materiał. No i szybko wylała się na nią cała fala krytyki. Od właśnie koszmarnej grafiki rodem z mobilki, tam ludzie mówili, że to wygląda jak gówno, że tam są jakieś żenujące dialogi, że tam jest cała masa lewactwa i tak dalej. Pytanie właśnie, jak to z tym jest? Wiem, że wy żeście na pewno oglądali jakieś tam urywki i tak dalej. Zacznij może ty, Benny. Mnie przede wszystkim to już od pierwszych zapowiedzi gdzieś nie pasował styl samej tej grafiki, że to właśnie dokładnie wygląda jak taka mobilka, gameplayowo strasznie wydawało się, no bo nie grałem, także ciężko powiedzieć, ale wydaje się to takie mocno ograniczone. Cała ta reszta odnośnie, no wiadomo czego, nie wiem, mnie to jakoś tam, no tak, nie wiem, na mnie to jakoś tam nie działa mocno. Musiałbym zagrać, ale to co widzę, co się dzieje tam na Twitterze, ogólnie w internecie, jak ludzie się nad tym wylewają,
ta scenka z tymi pompkami, to każdy będzie wiedział, no to jest w ogóle jakieś nieporozumienie, ale no, jedna rzecz, to jest upchane tam na siłę, to jest świat fantasy, gdzie masz kurwa smoki, potwory, walczysz o przeżycie i tak dalej, no tam już pomijając całą tą historię. I ten cały element jest tak na siłę, na chama tam wepchnięty, nie wiem, to mi nie siedzi, w sensie nie mam z tym problemu, tylko jak to jest podane, jak to jest tam wepchnięte na siłę, plus tam są zaznaczone elementy, że jak pójdziesz w jakąś stronę, wiadomo jaką, no to masz dodatkowe dialogi, jakieś tam możliwości wyboru czegoś później. No nie wiem, jest to chore. Tak, no Także- zmienia się całkowicie dyskusja wtedy, w sensie no rozmowy całkowicie inaczej wyglądają, bo masz dodatkowe opcje dialogowe. Też widziałem to właśnie. Jestem ciekawy, jak to właśnie dzisiaj się rozwinie, bo dużo osób też od nas znajomych kupiło, zaczęło grać, co oni na ten temat powiedzą. No niektórzy są zapalonymi fanami Dragon Age'a, także no ale myślę, że w miarę jakoś sensownie no będą potrafili się do tego odnieść. Mnie nie jarał ten tytuł od początku. Po Inkwizycji to już w ogóle tak sceptycznie podchodziłem, nie ufam im. No i druga sprawa, klucze, tak? I jak to było No, z wszystko kluczami załatwione. młyn. No to No, też jest tutaj taka kiepsko dosyć było. istotna kwestia. Zwłaszcza, że no, ja przynajmniej oglądałem materiały na YouTubie, już no, nie przypomnę sobie to był, no ale były sytuacje, że osoby, które dostawały dostęp wcześniejszy i w jakikolwiek tam, w sensie bardziej dosadny, krytyczny sposób się wypowiadały, to nagle później nie miały dostępu do kluczów recenzenckich, żeby To znaczy, po prostu tam chyba zrobić jakieś recenzję. pokazy, tak? Pokazy były i po tych pokazach, Tak, no, jeżeli tak, się chyba tak, no. odnieśli jakoś negatywnie, to automatycznie zostali wykluczeni z tych kluczy recenzenckich, co jest, no... nie wiem nawet jak to nazwać, no to jest No bardzo co, no to- słabe, no to jest... No, ja dzisiaj jeszcze na Twitchu siedziałem, bo to o 17 to wyszło na Steam, nie wiem jak tam na innych platformach, w sensie no, na EA-u, nie wiem czy to było wcześniej czy później, no ale na Steam było o 17 i tam już tam nie będę wyłkował, no ale tam u jednego streamera siedziałem, no i on pobrał to i robił z tego stream. No to już pomijając te aspekty, o których już była mowa, o tych dodatkowych możliwościach wypowiedzi odnośnie tych woke rzeczy, no to na przykład używał jednego czaru i jak się postać pojawiała w innym miejscu, to zanim się ruszyła, to mieliła nogami w miejscu. Na przykład takie rzeczy też się pojawiają. Jak w kreskówce, Dosłownie, no bez kitu, dosłownie, no tam nie wiem, sekunda, półtorej, ale no mimo wszystko mieliła w miejscu i to tak też śmiesznie wyglądało, albo wiesz, przeskakiwał z miejsca tym czarem na następne miejsce, takie a la slide, czy coś takiego tam parę metrów dalej i na przykład on był skierowany w lewo, a pojawiał się skierowany w prawo do góry i miał jeszcze ten slajd, no to takie rzeczy, nie? No i ogólnie na początku ta lokalizacja jest taka, nie wiem, to może, bo to był stream z peceta, może to kwestia tam jakichś ustawień, ale generalnie obraz taki za blurem, tak jakby jakiś była soczewka nałożona, coś takiego, żeby wiesz, żeby to Zwane jakoś jeszcze mleko, tam... czy nie? Mleko, coś takiego, no. Tak jak za mgłą, jak coś takiego, też takie było. No może Na chcieli samej Silent początkowej Hilla lokalizacji. trochę zrobić, wiesz tam. Wiesz co, No, ale ale jeszcze generalnie chciałbym... średnio. No, mów. Znaczy no to tyle w sumie, no ja obejrzałem nie wiem ile tego, no z półtorej godziny jeszcze tego tylko streama dodam, i nic z tego, ciekawego, no. Z tego co widziałem No, walno. tam na Twitterze, teraz się dużo osób wylewa odnośnie ocen na Steamie, że ludzie bombardują negatywnymi opiniami przez, no wiadomo, przez cały ten Przez Steam. WoW. Jak to tak, przez WoW, tak. No nie, tam jest większość recenzji to jest na przykład tam pół godziny gry i ludzie piszą, że jest bardzo dużo crashy, wiesz, to niby optymalizacja jest tam spoko, ale gra się sypie przepotężnie. Tak, Przynajmniej znaczy z na tego, Steamie co czytałem, tam w reckach na też. Steamie, co tam jest, co tam ludzie piszą, to że mocno się sypie, nie? Także no jednak chyba ta optymalizacja... No wymagań to nie ma, bo wygląda jak mobilka, na to wychodzi, No, niestety. ale cała No, reszta... minimalne to gdzieś- jest 970. No ale gdzieś ta cała reszta chyba coś im nie pykła. Jednak no, te negatywne opinie to przeważają
są związane z crashami, a nie z łok. No ale ludzie, wiadomo, no narracje będą sobie klepać pod siebie. No będą No, dopowiadać, nie? Wiadomo. Dobra, ja chciałbym teraz jeszcze nawiązać troszeczkę do tematu, co Imprezka powiedział, odnośnie tego mleczka, tak? No, na ostatnim podcaście też żeśmy rozmawiali o tych silnikach, o Unreal Engine 5 w szczególności. No i zauważyłem, że właśnie jakoś, nie wiem, ostatnio jak te gry robią, to coraz większe mleczko się kurwa robi. No jeżeli nawet na kompie jakimiś tam dużymi bebechami robią się takie rzeczy, że obraz jest w ogóle do dupy, mimo że niby optymalizacja jest super, tak? Ale podejrzewam, że to chodzi w jakiejś tam niskiej rozdzielczości, jest potem rekonstrukcja, stąd to mleczko jebane. No to, Prawdopodobnie tak. no to kurwa, no to nie jest optymalizacja dobra, tak? Jeżeli to działa w niskiej rozdzielczości, potem się robi rekonstrukcję i to wtedy działa fajnie, no to nie o to chodzi, tak? No jeżeli optymalizacja jest dobra, no to powinno działać dobrze i wyglądać dobrze, tak? Jeżeli jedna z tych rzeczy, nie ma jednej z tych rzeczy, no to coś jest kurwa nie tak. No bo można zrobić grę, która wygląda zajebiście i ma, wiesz, wymagania z dupy, tak, że nikt nie odpali, no ale to jest wtedy zła optymalizacja. Można zrobić No grę tak. też odwrotnie, tak? Która wygląda do dupy i ogólnie działa fajnie, no ale to też nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby jakiś tam kompromis był, tak? A tutaj wygląda to tak średnio, że tak powiem. Jeszcze też nawiązując do tego stylu artystycznego, bo to jest w ogóle, to jest po prostu, no nie wiem jak to nazwać, to jest katastrofa jakaś. Ja ogólnie rzecz biorąc jestem trochę fanem tego Dragon Age'a. Ja grałem w jedynkę, w dwójkę, w trójkę. Może jestem jakiś pojebany, ale ja nie uważałem nigdy na przykład dwójki za jakiś bardzo zły produkt. Ona była po prostu Nie, mocno no, odmienna. mi pierwsza i druga część się bardzo bo podobała. Tam ten Dark Fantasy był fajnie oddany. No tam Tak. gameplayowo dwójka była trochę Lokacje pozmieniana, tam tak? scały. Tam było, no, ale ogólnie cały ten klimat po jedynce w dwójce też był zachowany. No bo ta Inkwizycja Tak. to już troszeczkę oni, mam wrażenie, że nie wiem, koopa chcieli robić, mini MMOsa, No, cholera wie, możliwe. a potem na końcu stwierdzili, ej kurwa panowie, to jest gra single player. No, możliwe, no bo tam oni jakiś multi też tam wcisnęli chyba do tej Inkwizycji, chyba No, nikt ale nie grał tam w to to chyba multi. jakieś misje były? Jest tam chyba Tak, jakieś coś tam misje było, w koopie jakieś chyba, pierdoły coś właśnie, takiego. ale nikt w to w sumie nie grał. Natomiast jeszcze wracając do tego Veilguarda, no to jedynka i dwójka i trójka mi się w miarę podobały, tak? Już abstrahując od tego, która mi się najbardziej podobała, bo ja to mam trochę dziwny gust, tak? Ale no, wyglądało to całkiem nieźle. Wszystkie te trzy gry, one miały inny styl, tak jak mówiliśmy, inaczej gameplayowo też to było rozwiązane. Dwójka była bardziej arkadę, tak? Ale to było w miarę to spójne, cały ten klimat był spójny, nie? Ale no z tym Veilguard, jak ja to zobaczyłem, to ja myślałem na początku, że to jest jakiś w ogóle fake, tak? No bo to wygląda, w sumie ma taką paletę jak taka mobilka premium na Androida, tak? Takie wszystko jest kolorowe, No, fajnie, dokładnie. wesoło, w ogóle heszki, heheszki, nie? No, to mnie rozwaliło na początku, ale myślę, no nie będę, wiesz, oceniał całej gry po jakimś tam gówno screenie, czy jakimś tam gówno filmiku. No ale jak zaczęły kolejne te materiały tam napływać, że na przykład te Dark Spawny, czyli te mroczne pomioty Jezu. wyglądają jak gówno, No, że dokładnie. ogr wygląda jak gówno, no to jednak zaczęło mi to mocno doskwierać. I no, wygląda to po prostu kiepsko wizualnie. Jeszcze nie wiem, jak ta gra Znaczy nie, ogólnie... inaczej, stylistycznie, Stylistycznie, tak. znaczy, kurczę, jeżeli chodzi o sam styl grafiki, nie, on mi na przykład jak ja pierwszą zajawkę zobaczyłem, to mi to zapachniało tym amazonowym Vox Machina, nie? I mówię, kurwa, może to wcale nie będzie takie złe. No wiadomo, później to zaczęli pokazywać to już swoją drogą, No, ale to- gdzieś ten taki lekko, można powiedzieć, że nie wiem, komiksowy, bardziej taki, wiesz, bajkowy ten klimat, ta Tak, grafika. tak. Ogólnie styl nie jest zły, ale design, cała reszta, to co ty żeś powiedział odnośnie tam... Te Dark Spawny, te ogry kurwa, na przykład, no nie? no nie, no, No, to jest... Popłynęli gdzieś tragedia. totalnie, wiesz, to jest... No, Jakieś tam androidowe klimaty, kurwa, chyba popłynęli naprawdę. No, asety gotowe wzięli, dobra, chuj tam, zmień tylko kolor skina, elo, lecimy Tencent dalej. im podrzucił może, nie wiem. Jakieś asety z tych mobilek tam im podrzucił może na licencji. No, a jeszcze Tak, no chciałem... co? Czekamy, Ale liczby niezłe mimo wszystko wykręcili. Na Jeszcze samym Steamie chciałbym przynajmniej. nawiązać do tych recenzji, tak? Bo o tych kodach właśnie mówiłeś. Mhm. No ja osobiście też wpisałem się na listę do tego tytułu, no bo ja też jestem recenzentem, tak?
wpisałem się na listę i tam była taka sytuacja, znaczy ja najpierw powiem jak to jest w ogóle z reguły, tak? Z reguły jest tak, że my się wpisujemy na listę do lokalnego oddziału, w tym przypadku był to Electronic Arts Polska. Przy okazji ja pozdrawiam, jeżeli ktoś nas stamtąd ogląda, bo znam cię ziomeczku, jakby co pozdrawiam. Pozdrawiam. No, ja mam z nimi Pozdrawiamy. całkiem dobre kontakty. No i ja się go mówię, weź mnie wpisz na listę, byczku, nie? A on mówi, że no jasne, wpiszę cię na listę, ale tutaj jest taka sytuacja, że tym razem to nie ja będę decydował, kto dostanie klucz, tylko centrala. Także czujecie, już mi taki red flag wyskoczył, że coś jest nie tak, ale dobra, mówię, wpiszesz się na tę listę, nie? No ale nie dostałem tego klucza tak jak myślałem zresztą, no bo spodziewałem się, że nie dostanę, skoro centrala właśnie to ma obsługiwać. Nie dostałem tego klucza i potem się okazało, że nie dostał go na przykład F-Extra Life, który ma 1 milion subów, tak? Nie dostały go jakieś duże portale typu PP, to sam bym im w sumie nie dał, ale no duży portal to był, tak? Także mnie to ogólnie zdziwiło. No i widać było, że to jej troszeczkę boi się dawać te keje, tak? Wygląda jakby oni sobie tak handpikowali te redakcje, kto ma dostać, kto ma nie dostać. No i jednak po coś takie coś się robi. No ja bym tego raczej do pozytywnych ruchów nie zaliczył. Dla mnie to było trochę taki przekręt. Ale no teraz otrzymałem właśnie wiadomo, dzisiaj. To jest, wiesz. To jest wow, to nie? Już W masz, sumie. wiesz, już masz dzień premiery, tak? Tak, już mam dzień premiery, ja otrzymałem to właśnie dzisiaj, teraz jest wieczór 31, właśnie dzisiaj otrzymałem parę godzin temu klucz, zresztą na edycję Deluxe, której w sumie też nie chciałem. I zobaczymy jak to wyjdzie, jeszcze w to nie grałem, ale oczywiście na kanale pojawi się recenzja tego tytułu, także czekajcie. No dobra. No ale to jest też taki zabieg, wiesz, dostajesz go dzisiaj. No tak, I no zanim generalnie go grasz, nie masz, tak. już nie masz właśnie wpływu na to, jak przynajmniej twoi odbiorcy No już też- zadecydują, czy będą zainteresowani tytułem, czy jednak odpuszczą. No tak, No niestety, tak. wszystkie recenzje, które miały wyjść, które oni sobie wybrali, no już wyszły, tak, wiadomo. Tak. No, ale i tak jestem pod wrażeniem na przykład, bo nasi recenzenci całkiem, przynajmniej w mojej opinii, no to całkiem spoko podeszli do tematu. No, Tak CD jak Action widziałem, że CD Action, zjechało. 3 gol. Eurogamer też zjechał chyba, znaczy zjechał, no umiarkowanie, ale 7 na 10 dał chyba Eurogamer polski. No a tam na zachodzie spust w 70 ogóle było, był no. totalny, nie? Tam spust Tak, po tak, 9 tak, po no. 10, nie? Także Setka od Eurogamera, tego ogólnego przecież. coś jest na rzeczy, tak? Skoro jest taki rozstrzał, no coś jest na rzeczy. Dobra, No na razie na Steam mieszane są, nie? No zobaczymy. No generalnie na Metacriticu jutro się pojawią oceny, bo sprawdzałem dzisiaj, jest tam adnotacja, że dzisiaj nie pojawi się nic, dopiero 1, więc generalnie ja bym czekał na odbiór taki rzeczywisty, prawdziwy od tych, co kupili, preordery, czy dzisiaj, czy tam jutro kupią, czy nieważne kiedy. Myślę, że w niedzielę już będziemy mieli jakiś obraz całej sytuacji, taki konkretny. no, także wstrzymajmy się raczej z takimi, że tak powiem, totalnymi ocenami do tej niedzieli. Zobaczymy, jak to tam ludzie ocenią, tak? Jak już pewnie ktoś tam przejdzie i to tak, bo tam no live'y są. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. O, sorry. A teraz poprosiłbym was, żebyśmy przeszli do następnego tematu, bo widzowie się przedtem skarżyli, że my za dużo gadamy. Także tutaj już ucinam tę rozmowę o Dragon Age'u. Jedźmy teraz z kolejnym tematem. A kolejny temat to jest Call of Duty Black Ops 6, czyli w sumie też dość kontrowersyjna gra. Ostatnio tak, to już jest chyba, ten Black Ops 6 to jest, nie wiem, chyba 20 czy 20 któraś odsłona tego cyklu, bo tam tych gier jest od Ja już nie jasnej liczę. cholery. Tak, już nie to dziwię masz się, że nie rok, liczysz. tak? Tak. Ona zadebiutowała 25 października. Ja też byłem na imprezie zresztą z tej okazji, o czym powiemy sobie później. I co ciekawe, właśnie ten Black Ops 6, on kontynuuje taki trend krytykowanego Modern Warfare 3. Tam miejscami był taki otwarty świat, można było sobie chodzić, jakieś tam znaczniki na mapie właśnie a la Ubi, tam wycyckować te znaczniki, robić je sobie. Tutaj też w tym Black Opsie też tak jest. Oczywiście mamy tam jakieś misje bardziej liniowe, ale ten otwarty świat gdzieś tam też jest. I może tym razem zacznę od siebie akurat, bo ja to miałem szansę osobiście ogrywać w sumie niedługo, ale też dostaliśmy to do recenzji, no i też Rafał też to ogrywał z naszej redakcji, także coś na ten temat mogę powiedzieć. Ja osobiście powiem, że troszeczkę mnie zdziwiło w tej grze, nie wiem, ja nie grałem w te ostatnie kody, tak, nie wiem jak tam było, ale zdziwiło mnie, że tam są opcje wyboru, na przykład w dialogach, tak troszeczkę jak w grze RPG w sumie.
Mnie to osobiście nie wadzi, bo myślę, że to jest taka ciekawa odmiana, żeby to nie było, wiecie, takie samo właśnie co rok, bo to w sumie ludzie właśnie zarzucają, że kod jest to samo, że nic się nie zmienia. No tutaj troszeczkę się zmieniło, tak? Troszeczkę się zmieniło, bo były te wybory na przykład w dialogach, były właśnie ten taki półotwarty świat w niektórych tam misjach. No widać, że coś tutaj kombinują. Mnie osobiście to się podoba, że to nie jest takie samo cały czas, tak, że my nie dostajemy tego samego, ale na przykład Rafał, z którym ja byłem na evencie właśnie w Forcie Poznań, powiedział, że mu się te wybory totalnie nie podobają. Także tutaj sporo zależy od gustu, sporo zależy też, myślę, od tego, jak sobie ktoś tą grę wyobrażał, czy na przykład jest fanem i tak dalej. No ale mi się wydaje, że tak czy srak, tak, nawet jeżeli nie lubimy takich rzeczy, tego co wprowadzają właśnie tych wyborów i tak dalej, no to trzeba by tu jednak troszeczkę docenić i tak to Activision, że jednak coś próbują robić, tak? Nie Activision, Czy tam no... Treyarch, bo tu trzeba Treyarch, zaznaczyć, tak, że koda cyklicznie robią różne 3 firmy. Masz Slash Tak, Camera, dokładnie. Infinity Ward i teraz Treyarch. I oni się wymieniają cały czas. Co rok wypuszcza inna firma. Także tu, wiesz, nie ogólnikujmy pod Activision, tylko zaznaczmy No Treyarch. ale no, wiesz, oni tam zarządzają tym generalnie, nie? No ale ogólnie rzecz biorąc, ja bym tego nie skreślał na starcie przez te właśnie rzeczy, które się tam niektórym nie podobają. A jeżeli chodzi o resztę, no to kod jak kod, tak? Jest niezła ta kampania, bo ja grałem kawałek, wydawała mi się całkiem ciekawa. Strzelanie jak zawsze jest świetne, tak? Tutaj nie było żadnych problemów. Optymalizacja zawsze była wzorowa w kodzie, teraz też jest. Ja miałem szansę to ogrywać na Xboxie Series X na tym właśnie zamkniętym evencie. Działało to bardzo dobrze. Także myślę, że na pewno przejdę sobie potem to do końca, bo to w sumie nie jest za długie. Tą kampanię, tak? No bo ja No multi 10 godzin generalnie mniej nie gram. więcej to Tak. trwa. Coś takiego. Multi generalnie nie gram, ale myślę, że na pewno to sobie przejdę. No i to tyle ode mnie. Teraz zostawiam wam głos. Ja jestem z obozu Multi. nie multi, znaczy no na razie odnośnie fabuły, kampanii. Mhm. Ja jestem z tego obozu, który jednak uważa, że najlepsze kody to były te liniowe, najbardziej oskryptowane, efektowne kody, czyli tak jak miałeś klasyczną trylogię Modern Warfare na przykład, Black Ops 1, Black Ops 2, później ten World at War jeszcze był. To były Fajny był. fenomenalne, jeżeli chodzi o kampanię, nie? Gdzieś ten otwarty świat MW 2019, czyli powiedzmy ten restart serii Modern Warfare, co wyszedł, pierwsza część była mega, naprawdę, ta kampania też była spoko. No dwójka, no już trochę zjazd w dół, trójką to w ogóle, Jezu, to jakaś masakra była w trójce. No i tu masz taki miszmasz. Przepraszam, że ci jeszcze ci przerwę na sekundkę. Co tam w tej trójce w sumie było takiego złego, bo ja też za bardzo nie kojarzę. Tam, no ja nie wiem, chcieli zrobić kampanię niby z open worldem. Znaczy pomijając w ogóle, że kampania kończy się w momencie, w którym chyba powinna się zaczynać. W sensie inaczej. To powinien być taki moment, który nakręca cię, wiesz, do walki i wiesz, po co coś tam, powiedzmy, robisz i tak dalej, a tu nagle ci wyskakują napisy końcowe, jesteś taki what the fuck? Co się Znaczy kurwa cliffhanger stało? taki był tam Tak, po prostu. tak, no ale Aha. to powiem ci, no strasznie dziwnie to było zrobione i cała kampania opierała się na takich, powiedzmy, no otwartych, dużych przestrzeniach miałeś te mapy, jakieś tam punkty wykonywać i to było, no ja nie wiem, to kurwa, jak takie tutorial, mam wrażenie, do Warzona, nie wiem do czego, no bo to było, nie wiem, przeciwnicy się respili. Znacznie za krótkie, tak? Ale to mogłeś przechodzić, ja na weteranie to przechodziłem, nie wiem, tą kampanię 3,5 godziny, tam miałeś punkt, coś tam zrobić, gdzieś tam iść, potem znowu coś zrobić, mogłeś po cichu, mogłeś na Rambo, tam biegłeś sprintem, po prostu przebiegałeś między wszystkim, włączałeś przycisk, leciałeś dalej, dobra, elo i lecimy. I tak przechodziłeś całą kampanię i dochodziłeś do tego momentu, gdzie masz 2-3 misje, które przypominają starego koda i jest wszystko zajebiście, potem masz ten cliffhanger i masz takie dobra, zaczyna się gra.
No, a ona się A kończy. tu się kończy. No. No Nie, dobra, no to i co? była- tak, Jak w ale- tym najnowszym właśnie, I jak w jest Black teraz Opsie z tym? tu masz takie mix masz taki. Masz i takie liniowe, takie typowo powiedzmy staroszkolne Skoda misje i masz też te no powiedzmy takie open worldowe, trochę skradania i tak dalej. Ogólnie, znaczy tak, Widziałem też właśnie. jest spoko, no gra się w to na pewno dużo lepiej, w sensie w tą kampanię niż w MW3. Wiadomo, no strzelanie i tak dalej, no to jest akurat w kodzie zawsze dopracowane, no nie ma konkurencji na rynku, także o to nie ma co się spierać, gameplayowo siądzie na pewno. Czy komuś podejdzie ta kampania, no to już jest takie, wiesz, subiektywne podejście, no mówię, ja jestem z tej starej szkoły, wolę takie liniowe bardziej te, jeżeli chodzi o kampanię, misje. Trochę Klasyczny kod. Tak, klasyczny kod. Trochę pofrunęli moim zdaniem, ja nie będę mówił o co chodzi. Znaczy, no i tak ludzie wiedzą już, bo to się wysrało tam tego pełno na necie, że oni gdzieś jakby pod koniec się pogubili i tak jakby to, co reprezentował Black Ops wcześniej, te kampanie, że teraz zostało to zmiecione i to zrobili tą kampanią, to masz takie reklamę trybu zombie, dosłownie. O, matko, no brudne. tam jak sobie będziesz ogrywał, to tam sobie rękę uciąć, że się złapiesz za głowę, że co tam się kurwa dzieje, nie? Że to dla mnie to jest taki niepotrzebny odpał, ale mówię, to jest ja nie jestem od kampanii, jest okej, można przejść, zapomnieć. No ja to jestem bardziej od multi, tak? Na szybko mogę powiedzieć o zombie, że wróciły rundy, nie ma już tego otwartego świata, jak było w poprzedniej części, że na mapie od Warzona biegałeś i tłukłeś zombie, jakieś bezsensowne zadania tam robiłeś, w kółko to samo, wiesz. Znaczy, w sumie tutaj też robisz, tak? Tu teraz masz rundy i robisz te easter eggi, tak jak w klasycznych Black Opsach, także no fani zombie powinni być zadowoleni. Nie grałem za długo w ten tryb, bo jednak tam potrzeba ludzi, a na początku to wszyscy ci gliczują jakieś tam momenty, żeby na przykład sobie kamo robić, także nie idzie normalnie pograć, a jak nie masz ekipy, no to wiadomo z randomami jak to się kończy. To jest rak. Multi? No, Jezu, ja się chciałem od tego uwolnić, to mi żona w prezencie kupiła. Widzisz, kobieta się chce wykończyć. No, bo widziała parę dni Na wcześniej. ubezpieczenie czyha. Tak, parę dni wcześniej grałem w Warzona i dostałem Black Opsa w prezencie. No ale jest tak. Gameplayowo jest naprawdę spoko, w sensie i ten nowy cały movement. No strzela się jak to zawsze w kodzie, to jest akurat gunplay, feeling gry, to jest Zawsze topka był, nie? no to w ogóle, no w tym roku to jest takie bo cały ten movement jest tak płynnie, to wszystko kurwa działa, że to jest no naprawdę, ciężko szukać drugiego tytułu, gdzie masz tak płynny movement, tak dobre strzelanie w tym momencie. Tylko problem jest z czym innym. Są do dupy mapy, w sensie może wizualnie powiedzmy, że są ładne, ale są strasznie zrobione. To ja nie wiem, kto to kurwa projektował. To większość map to wygląda jakby to generowało AI na zasadzie ktoś sobie wpisał, dobra, daj mi 3 wagony, jeden rozwalony, jakiś budynek, dobra, elo, generuj. A, jeszcze dżungla, dobra, generuj. No, i jedziemy. I Czas na CS-a. tak, dosłownie, to tak wygląda. Uwierz mi, jaki tryb bym nie grał, jak masz przed meczem wybór map i masz 2 mapy i na dole masz trzecią opcję randomową mapę, No. zawsze jest wybierana randomowa mapa. Nieważne jakie 2 mapy masz na górze, wszyscy klikają, kurwa, żeby wybrało ci, wylosowało inną mapę. Tam, no nie wiem, to tak jakby nikt nie chciał grać na żadnej mapie, dosłownie. No mapy są złe. Respy są złe, dosłownie w każdym trybie. Chyba jedyny tak naprawdę grywalny w tym momencie, tak naprawdę grywalny tryb to jest znajdź i zniszcz, no bo normalne, tam się odradzasz, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej strony i elo, i masz jedno życie, tak? Podkładasz bombę i do widzenia. Każdy inny tryb, co by się nie działo, gdzie by twoi nie byli, gdzie by przeciwnicy nie byli, zawsze są sytuacje, że nagle ktoś ci się odradza na plecach, gdzieś tu, O matko. nie wiem, to działa w cały świat. Hit register to tak samo, hitrek działa. Nikt No nie ale wie, jak to to działa. ogólnie rzecz biorąc, To to jest ten wina multi oceniasz serweru. pozytywnie? Czy negatywnie jednak? No i to jest właśnie dziwne, bo wkurwiasz się przy tym niemiłosiernie, ale każdy kill, wiesz, czy wygrany mecz,
no masz jednak ten strzał, ten dopaminki tam ci leci, bo to, no ten feeling, to robi swoje, tylko problemem jest, no problemem są serwery i to są problemy od lat i oni nic z tym nie robią, bo to i tak się sprzedaje, bo Call of Duty nie ma konkurencji i to jest to, No, to, jest to o niestety. czym pisałem też na Twitterze, że jaki by nie był i to jest tak samo, ja mam te odczucia, że wiesz, cisnę po tym, wkurwiam się, czyli nie cisnę po samej grze, bo tu największą wadą to są właśnie te serwery, ten problem, mały tick rate serwerów, że niby masz mały ping, przecież w poprzedniej części w Warzone to był taki moment, że oni ci miałeś stały ping w każdym meczu taki sam, a tak naprawdę on był tam różny, tylko gra non-stop ci pokazywała, że masz na przykład 28 non-stop w każdym meczu. Głupoty jakieś, no. Takie wiesz, to jest na zasadzie maskowanie tego, że serwery są zjebane, nie? Zjebane, I dokładnie. jakieś pakiet barsty są, losty i tak dalej, więc to się objawia tym, że na przykład ty wyskakujesz za rogu, zaczynasz strzelać w gościa i masz 12 hitmarków na nim, po czym jest jeden strzał i ty padasz. I jesteś taki, No. co się kurwa stało. Było tak, bo ja też to... Tak, nie. i oglądasz powtórkę kilkama i jest zupełnie co innego. On cię widział wcześniej, on zaczął strzelać wcześniej, tylko serwer, zanim to ogarnął, to ty już tak naprawdę nie żyłeś, nie? I na przykład ty zdążyłeś był w tym z tym czasie oddać problem. jedną kulkę i to się ciągnie już od kilku części i oni nic z tym nie robią. A ludzie, no, mają wrażenie, że nawet szczęście na część jest coraz gorzej, no i nie wiem, no w tym momencie multi, no daje tą przyjemność, spoko, jeszcze jak tam sobie w ekipie pograsz, tylko że tu jest znowu ten skill-based matchmaking. No niestety, to jest I gruby temat. on działa w cały świat w tej grze, naprawdę, bo jeżeli jesteś ponadprzeciętnym graczem w Call of Duty, to nie usiądziesz sobie wieczorem i nie pograsz sobie na luzie. No, Nie ma dokładnie. kurwa takiej opcji. Każdy mecz masz spocony mecz, ale to tak totalnie. Zresztą chłopaki wczoraj widzieli, co się u mnie działo na lobby. No to jest jakieś nieporozumienie. Kiedyś to miałeś tak, że wchodziłeś i miałeś po prostu mieszane. Miałeś słabszych graczy, lepszych graczy, jakichś kurwa prosów trafiałeś. No spoko. No i tak było spoko. Następny mecz wchodziłeś i potrafiłeś trafić, no powiedzmy, równe lobby albo trochę słabsze i bez problemu to rozróżniałeś. I miałeś takie... Widziałeś, kiedy ten mecz masz z lepszymi graczami, kiedy z gorszymi, a teraz masz tak. Dobijesz do jakiegoś KD, masz lepsze mecze, SBMM wrzuca cię... Do spoceńców. Tak, do spoceńców i to masz, siadasz wieczorem, grasz 3 godziny i 3 godziny masz spoconych meczy. I to tak. No dokładnie, wkurwia to. To wkurwia. I to samo jest w Warzone. I to No najbardziej potwierdzam ludzi boli. też. Tak, ja mówię, no No tu nie ma co się dziwić, no. przegrałem tysiące tam godzin, no nie, no wymęczyło. No nie wymęczyło, bo no mówię, no ja jestem kurwa uzależniony od tego. I tak nie czujesz uwolnię fan, się nie? od tego, tak. Ja się denerwuję, że Tak to jak mówię. ja kiedyś od FIFA. Tak, no chłopaki słyszeli wczoraj, co potrafiłem, ale to później, to wiesz, denerwujesz się i nagle bach, jedna bania, druga bania, tu No, wpadasz do no, pokoju, no. czyścisz 5 gości jesteś i już z ciebie schodzi to ciśnienie, nie? Chuj, że zaraz znowu cię tam, wiesz, gość Pociśnie, zabije, pokara, nie? ty mu 15 hitów zawalisz i nagle serwer się zesra i ty zginiesz od tam 2 strzałów, znaczy niby od 2 strzałów, bo to wiesz, wiadomo. Tylko tak ci pokazuje, nie? Ale no... No tak. Ja No są ogólnie- Mi problemy. osobiście... nie masz alternatywy w tym momencie. No Jeżeli tak, chcesz bo pograć, jej zasysa ze swoimi Battlefieldami. no tak, no. No Jeżeli niestety, chcesz to dobrze już jest postrzelać, i jeszcze najlepiej jak masz ekipę, także wjeżdżasz w Call of Duty, no tu nie ma innej opcji, tak. Wie, bronie, feeling, to jest nie do podjebania. Sekundkę no, to jeszcze, Benny, żadne- przepraszam, że ci przerwę, No. ale dajmy szansę jeszcze imprezce, bo widzę, że rozkręciłeś się ostro, a on bidny nie może się przebić. Znaczy nie, inaczej, ja za wiele nie powiem, bo ja to tyle, co mam tyle, co widziałem u Benego na streamach, no bo siedzieliśmy, gadaliśmy i Benny grał, więc dla mnie największy minus, to jak Benny powiedział, te mapy, bo one wyglądają, w sensie sama konstrukcja jest kaką i system respienia się, że biegniesz sobie i nagle chłop metr za tobą się respi i ci nabija w plecy, nie? To jest też słabe. To mi się najbardziej nie podobało w sumie. Już pomijając tą konstrukcję map, bo to można zawsze jakoś ale no, że chłopy ci się respią na plecach i to dosłownie metr za tobą, czy tam 2 i ty nie masz szansy na reakcję, bo jesteś, wiesz, rozpędzony, grzejesz przed siebie, no i chłop ci się respi, pach, 2 kulki w Tupa w łeb i ryj. cię nie ma i to jest lipa, tak? To jest największa lipa, przynajmniej dla mnie, no z tego co widziałem. No myślę, że sobie zakupię w późniejszym terminie,
bo się tam już poprawiło, bo pracka się znalazła, no ale myślę, że To kupię, bo gratulacje. mówię. Także tak, ja polecam, dziękuję. polecam i nie polecam. Jak ktoś lubi FPS-y, lubi multi, lubi się wkurwiać też, To lepszy polecam, wybór niż ale nowe to Battlefieldy, wiadomo. na pewno. Przy żadnym FPS-ie nie da się, zwłaszcza multi, grać tak, żeby się nie wkurwiać, także to jest normalne. Ale tutaj frustracja rośnie do dosyć dużego poziomu, także żeby ludzie brali to pod uwagę. Ale jeżeli chodzi o samego koda i gameplay, jeżeli tylko poprawią te serwery chociaż w małym stopniu, to naprawdę będzie spoko. Tak tip-top będzie. No, mapy mam nadzieję, że bo oni będą wypuszczać z sezonami i to pewnie będą klasyczne ze starych kodów, także wszyscy na tych starych będą grać, to będzie spoko. Także Nie polecam. będą wciskali random. Jeszcze sekundkę chciałem nawiązać. Sekundeczkę, jeszcze chciałem tutaj nawiązać do tych respawnów. Tak króciutko tylko powiem, że ja w sumie ten problem z tymi respawnami to już obserwuję od jakiegoś czasu. Ja grałem w koda ten remaster, co był na PS4, to był chyba MW2. Ja byłem zdziwiony. MW1. Tak, i byłem zdziwiony, że tam był właśnie taki problem, bo ja grałem w te stare kody jeszcze na kompie, to było w chuj czasu temu, nie? No i tam się dobrze bawiłem w sumie, no i chciałem sobie tak samo, mówię, zagram sobie w ten remaster i też miałem, kurwa, ten problem, że goście mi się respili za plecami. Remaster czy to MW2, po prostu to nowe MW2? Nie to nowe, tylko MW2 ten remaster, to z pierwsze. PS4. Znaczy to MW1, ten klasyczny. Czy tam, MW4 ja już się pogubiłem w znaczy tych się remaster. MW, wiesz? To był Tak. pierwszy Modern Warfare zremasterowany. Tak, ale jeszcze był MW i potem był MW2, ale ten MW2 nie miał potem. multi. To przepraszam, to w takim razie jedynka. to Ogólnie jedynka taka ciekawostka, jak ktoś chce sobie pograć w MW1 zremasterowaną na Playaku 4 czy 5, serwery nadal działają, Tak, można wiem, śmigać. grałem. Bo Ja ostatnio chyba z testowałem. plusa go mam w sumie, także chyba z plusa to odpalałem. No i zauważyłem, że też jest z tym problem, abstrahując już od tego SBMM, bo to mi psuje całkowicie rozgrywkę, ale już nie wchodźmy w ten temat, bo będziemy pół godziny walić, także No. dobrze, bo także, jest tu o czym gadać, nie? Tak, Nie, no sumarycznie, jak ktoś lubi FPS-y, to polecamy. Tak, kampania do przejścia, multi, wiadomo, jak to multi, jak w każdym, różnie ludzie będą mieli odczucia. Tu też trzeba właśnie zaznaczyć, że w zależności, jak ktoś wiedzie ze świeżym kątem, on będzie miał zupełnie inne odczucia przez ten pierdolony SBMM niż na przykład ktoś, kto dużo grał w koda, nie? Bo niestety, automatycznie przez SBMM będzie wrzucony do tych niższych, słabszych lobby, a tam to ludzie grają na zasadzie, on nie wie jak biegać, strzelać to umie, ale tak nie za bardzo celnie, nie? Normalka, casuale, tak nie? Ale tacy także to są zupełnie inne odczucia, ale ogólnie polecamy, dobra, jest gituwa. Dobra, to teraz tak, teraz przejdźmy do tematu Dragon Balla. Dragon Balla ja osobiście totalnie nie znam, natomiast wiem, że dużo tutaj jest fanów ogólnie na internecie i chyba Imprezka też jesteś fanem Dragon Balla, dobrze mówię? Jestem fanem uniwersum ogólnie, uniwersum. bo ja Dobra. czytam mangi i oglądałem anime i grałem też, nie wszystkie, ale w część poprzedniej, na przykład w to jeszcze z PS2 Dobra. Budokai Tenkaichi. To ja Na tylko ze przykład. wstępem już pokontynuuję i ci oddaję głos. Jak sama nazwa wskazuje, to jest kolejna gra właśnie w uniwersum Dragon Balla, tych gier już było całkiem sporo. Ta konkretna produkcja wyszła 11 października. Oceny niby wskazują właśnie i fanów, i takich casuali, że niby jest niezła, no ale wiadomo, to ludzie mają różne gusta. Także ty, Imprezka, jesteś fanem, także jedź, mordeczko. No to więc tak, generalnie rzecz biorąc, jest to przede wszystkim nawiązanie do, właśnie tak jak wspominałem już wcześniej, do tego Budokai Tenkaichi, bo tam jak niektórzy wiedzą bądź nie wiedzą, ale Budokai Tenkaichi nazwa to była tylko na bodajże nasz rynek i chyba amerykański. Nie jestem pewny co do amerykańskiego, na pewno na nasz rynek było Budokai Tenkaichi, a ten sam tytuł nazywał się w Japonii właśnie Sparking Zero. I to jest właśnie takie nawiązanie do tego klasycznego tytułu. Generalnie rzecz biorąc, klasyczny Dragon Ball, jeśli chodzi o samą serię, od Xenoverse'a poprzez Kakarotta, jeśli chodzi o sam system rozgrywki, to system walki, system rozgrywki to jest bardzo podobny, bym powiedział. W sensie Kakarot to miałeś bardziej otwarty świat, tam można było chodzić, a tutaj jest tak, że odpalać się taka mapa, odpalałem i ma po kolei sobie przechodzisz coraz dalej. Co jest fajne, co mi się na przykład bardzo podoba, tutaj może być dla niektórych spoiler, bo to jest taka rzecz, ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że
masz tam walki fabularne z anime czy też z mangi, ale można też zrobić alternatywny scenariusz. Jest jakaś walka, którą tam ludzie znają, przypuśćmy tam jak Goku walczył z Vegetą. I można zrobić to jeszcze alternatywnie, jest taka opcja. Jak się wygra pierwszy raz chyba z nim, albo wcześniej, już Mniejsza nie z tym, pamiętam. ale Jest jaki to ma alternatywny wpływ? scenariusz. Urozmaicenie gry, w sensie chodzi o to, ma taki wpływ, że są dodatkowe opcje, czyli na przykład fabularnie postać nie miała jakichś umiejętności, ale tutaj w tym wypadku ma te umiejętności, czyli tak jak na przykład można się zamienić w Super Saiyanina w walce tej początkowej, co jeszcze w tym momencie Goku nie posiadał tej umiejętności i to jest na przykład dla mnie fajne, że nie jest to kalka samej fabuły i tego wszystkiego, tylko są dodane ciekawe rzeczy. No dobra, ale jest to jakoś na przykład w przerywnikach odzwierciedlone, jak dodajesz takie rzeczy? Wiesz, o co mi chodzi, że to nie jest na zasadzie ta sama walka, tylko nagle masz ulepszony upgrade postaci. Tylko czy jest to jakoś... Nie, to jest po prostu, wiesz co, to jest osobny scenariusz, możesz go po prostu sobie rozegrać, masz taką możliwość. Jak chcesz, to w ogóle możesz do tego nie tykać. To jest bardziej w takiej sytuacji. To jest takie urozmaicenie. I generalnie rzecz biorąc, no ja to nazywam to Boomer Fighter, bo generalnie jak sobie, no bo Czemu jak sobie boomer, to no? Czemu? Bo nawiązuje do boomer shooterów typu Doom. Dlatego, że jak ktoś lubi takie gry, to jak sobie to, nie jest to bardzo trudno wymasterować, bo tak naprawdę w całej grze masz kilka ruchów tylko tak naprawdę, które są przydatne. Tekken czy Mortal to nie jest. No nie, no wiadomo, jest dużo łatwiejsze, ale generalnie rzecz biorąc dla fanów serii, bo to jest też specyficzny system rozgrywki, bo to tak nie jest typowa arena, tak jak na przykład nie w Dragon Ballu, w Mortalu czy w Street Fighterze, że wiesz, masz ten rzut tak jakby boczny, tylko no wiesz, latacie w powietrzu, jest dużo efektów, no po prostu gra wizualnie i jeśli chodzi o samą walkę, no robi robotę, fajnie to wygląda. Jeszcze z tego co widziałem, sekundkę jeszcze chciałem cię spytać, No. z tego co widziałem, bo tam u nas to recenzował chyba Kamil, tak, jeżeli dobrze mówię to Kamil, jeżeli się pomyliłem to dostanę wpierdy w redakcji i on mówił, że tam bardzo mu się podobały takie efekty, że można na przykład kogoś jebnąć i on przez taką górę przeleci. Tak, no rozwalają się, Czyli interaktywne otoczenie rozwala jest, się, tak. Jest interakcja z otoczeniem, no. Czyli to jest bardzo interaktywna taka gierka, że dużo się właśnie Tak, dzieje. tylko że W końcu. tu trzeba wziąć wzmiankę na to, że z racji, że to jest gra, która się opiera na tych postaciach i walce pomiędzy tymi postaciami, to nie ma co, w sensie inaczej, otoczenie nie wygląda jakoś wybitnie, jest poprawne, tak bym to powiedział, że te animacje, jak wiesz, że na przykład wpada postać, którą uderzyłeś, wpada gdzieś tam, coś się rozwala, no to nie wygląda jakoś niesamowicie, ale jest to, wiesz, fajnie to wygląda mimo wszystko, ale no głównie mimo wszystko grafika jest skupiona na postaciach i samej walce i efektach walki, nie? Te wszystkie ataki, animacje, no to jeśli chodzi o samą walkę i ruchy postaci, to jest dopracowane naprawdę na picobello. Jest bardzo dużo postaci, jest bogata lista tych postaci, naprawdę. Tam jest bodajże No i walka ponad 180 w podstawowej wersji. Tak, i chyba jeszcze, nie pamiętam, ale poza tym, że masz podstawowe, to jeszcze możesz sobie dokupić chyba. Tak, To tam są jakieś też tam te DLC, no oni słyną mikropłatności. zresztą z DLC, tak? Także, że No, dowalają tam, tego że tych mocno. postaci jest naprawdę od groma, myślę, że dla każdego się znajdzie coś fajnego, no ale mówię, generalnie jak już pogra się trochę, no to jak ktoś nie lubi takich gier, to wpada w monotonię, bo jest powtarzalność rozgrywki, chodzi o te ataki i ruchy, nie? Jak w pewnym momencie ogarniesz, że już co się spisuje, a co nie, no to będziesz nadużywał tych ataków, które się spisują i po prostu, wiesz, w pewnym momencie zaczyna się taka monotonia, tak przynajmniej dla Ja mnie. Drugim minusem... Tak miałem przy Kakarocie właśnie. Umarłem przy tej grze, No. nie dokończyłem. Uwielbiam Dragon Balla, bo to był taki, wiesz, anime powiedzmy No, młodości, dzieciństwo. ale gra to jest właśnie to, co mówisz, że one mają to do siebie, że tam każda walka od pewnego momentu zaczyna wyglądać tak samo, nie? Tak, no Nawet początek jak to masz uczysz się tego różne wszystkiego, postacie, poznajesz tak, no grę. wiadomo, no a potem specjale, jakieś tam combo, wiadomo, uniki, teleporty, Tak, pierdoły, tak, no. i w pewnym momencie w każdej walce zaczynasz robić to samo, tak. Są rzeczy właśnie tak No, jak mówisz, monotonia bardzo się wkrada. skuteczne i tak, i ja na przykład Kakarota przez to nie skończyłem, nie?
No, ale są osoby, które lubią taką rozgrywkę. Nie, no tam, wiadomo. Jak zanim na przykład Kakarota ogrywałem, to oglądałem kogoś Recka, już nie pamiętam, mniejsza większość. No to on właśnie mówił, że on to lubi takie gry, że on sobie siedzi, nie skupia się za bardzo na zgrywce, klika 4 guziki i jest zadowolony. I wygrywa. I fajnie, no i spoko, no i dobrze, najważniejsze, że się dobrze bawisz, no, No i tak. tyle. No. A jeszcze mam takie pytanie. Jeden woli umierać w sousach 100 razy, nie? minus, tak, drugi minus, coś zacząłeś mówić. A drugi Pierdzieli. minus to jest mało tych, w sensie mało. Jest mniej cutscenek takich animowanych przerywników. Jak w Kakarocie grałeś Benny, to wiesz, że było tego tam jak się coś działo, to zawsze jak była narracja i to miałeś animację pomiędzy postaciami, gadka, szmatka. Tutaj też to się pojawia, ale jest dużo takich przerywników pomiędzy w typu slajdy, że leci ci jest na przykład zdjęcie, że stoją postacie, narrator nawet chyba, nie pamiętam czy mówi, czy nie, już nie pytałem, ale no napisy ci lecą, wiesz, jest tam opowiadana jest ta historia, ale nie ma tej animacji, tylko są po prostu takie w formie slajdów. To też jest spoko, znaczy nie jest spoko, To nie jest też spoko. jest lipa. To jest To chujowe. nie spoko, to jest lipa. Kurwa. A się zakręcił na imprezka, kurwa. No, ale no mówię, no to jest lipa. No i nie da się, mimo że na przykład jak grasz już kolejny raz daną walkę i są te przerywniki przed walkami, nie da się ich pominąć. To też jest na O, przykład no to lipa. w sumie duży minus, bo to wpływa mocno na regrywalność, nie? Oprócz tego, że mówiłeś, Tak, że właśnie tak, jest w sumie niska, bo robi się to samo, to i tak, no, ponowne oglądanie No. tych samych scenek, no to jeszcze ją obniża, tak? No to wkurwa. No. Ja bym powiedział tak reasumując już tą grę, powiedziałbym tak, to jest przede wszystkim gra dla fanów Dragon Balla, dla fanów anime, dla fanów bijatyk. I takie osoby się w tym odnajdą, bo już grały i jak ktoś chce sprawdzić, to jest po prostu gra na przejście na raz i tyle. Tak przynajmniej w mojej opinii, że zaczynasz, przechodzisz, kończysz i tyle. I nie wracasz do tej gry po prostu. Chyba, że grasz multi, bo tam też jest multi. No to też, no ale... ale no tak to nie, no lipa generalnie rzecz biorąc. No dobra. Znaczy tak, gra dobra, ale jak nie jesteś mega fanem, to cię Na może raz, wynudzić, na raz. Więc poczekaj, No, jak, tak. jak będzie na przecenie. A jak chcesz dobrego Tak. Promo. Dragon Ballowego napierdalacza, to Fighters Z polecamy. Tak. O, to też słyszałem, że podobno niezłe. Ja w to osobiście nie Spoko, grałem, ale spoko. słyszałem, No, że to, już zajebiste. jest, to także- już jest tam dużo mocniej Przekazuje. rozwinięty, jeżeli chodzi o walki, także w tą stronę. To bardziej Dobra, No, casualowo, a jak ktoś tamto lubi bardziej retro, to jeszcze hardkorowo. jeśli chodzi o Dragon Balla, to polecę od siebie właśnie Budokai Tenkaichi 3 na PS2. O, Ewentualnie to się- jak ktoś ma albo kopię, to Budokaja może sobie... albo Budokai Tenkaichi, bo to tak się nazywa nawet. No. Ja nie wiem, o czym gadacie no. nawet, także... Tak, to jest na PS2, ewentualnie jak ktoś ma kopię na płycie, to może sobie to wrzucić na komputer i zagrać jeszcze w 60 klatkach w to. O, no to też fajna opcja. No, No dobra, Tak, ja grałem na Steam Decku w to akurat. przejdźmy dalej, bo widzowie będą pisać, że znowu za dużo gadamy. Tak. Dobra, No. to teraz tak. No, ale nie, Teraz właśnie mamy taki nie. plan, żeby... No nie da się. Teraz No, mamy jak taki czasem plan, jest żeby omawiać gierki takie mniejsze właśnie, w które tam graliśmy jakoś prywatnie. Niekoniecznie muszą być to... Oj, przepraszam, jeszcze Silent Hill miał być, tak? Zapomniałem o tym Silent Hillu, dobra. Właśnie, No, Benny, miał Właśnie. tutaj ty to jesteś fan, to nawijaj. Już jedziemy z Silent Hillem, to szybka Dawaj, prezentacja. zachęć widza, żeby zagrał w No Silent dobra. Hilla. Tak. Proszę bardzo, Benny. mam No, zachęcić. Silent Hilla Nie, chyba to- wszyscy znają, także nie muszę dużo mówić, Ja tak? mam nadzieję. Produkt a polskiej jak firmy. Nie, to ja was znajdę, jak nie znacie. Dawaj. No nie, z Silent Hillem ogólnie wiadomo jak to było z tym Silent Hillem. Oczywiście mówimy o dwójce remake'u, żeby tam nie było. Po pierwszych zwiastunach mega wysryw, że to nie wypali po prostu, że Bloober nie Że dowiezie. Bubble Team. Tak, i że co to ma być, bo ktoś, jak się później okazało, z Konami wpadł na genialny pomysł, żeby w pierwszych pokazach to w sumie pokazać walkę, która Bez jest sensu. najgorszym elementem w sumie tej gry. Dobra, nie będę tu się spuszczał nad tym, bo dla mnie osobiście Silent Hill jest na ten moment, no i zostanie, bo tu nic nie widać na horyzoncie, goty w tym momencie, jeżeli chodzi o ten rok. Ale
Ja jestem fanem dwójki. Skończyłem ją nie raz, nie dwa, nie zliczę ile razy. Wiedziałem, z czym ta gra mnie zostawiła przy oryginale, jak przechodziłem. I liczyłem, że remake zrobi to samo. I po pierwszych zwiastunach byłem bardzo sceptyczny. To jakbyście prześledzili mojego Twittera, który już nie istnieje, bo mi wyjebali w kosmos tamto konto, nieważne. Dostałeś bana. Swoją drogą. Tak, dostałem bana. It is what it niesłusznie is. za nic. Tak jest. To cisnąłem. Tak, po pierwszych zajawkach, jakie pokazywali, jechałem po nich i byłem, no nie to, że przekonany, ale na tej stronie, że jednak nie dowiozą, że spierdolą totalnie tą grę. Zwiastun, A jednak. który... Zwiastun, który wypuścili, to był odtworzenie zwiastunu klasycznego z E3 i przenieśli go po prostu na remake'a. Zrobili praktycznie ten sam zwiastun. Jezu, ja złożyłem od razu po tym trailerze, złożyłem preordera. Mówię, chuj, będzie co będzie. Na tyle zmienili, bo oni w ogóle dużo do tego czasu zmienili, jeżeli chodzi o wygląd postaci. Z tego, co pokazywali na początku, tam był, był feedback, że ten ma łeb wielki, ten jakieś tam miny robi dziwne, że Dziwnie coś tam wygląda. ludziom nie pasowali. I oni to poprawili, że to już w zwiastunie było widać. Dialogi, scena, którą pokazali, muzyka, ja mówię, nie, dobra, biorę. I przeszedłem... Kupili cię jak paczkę żelków. Kupili mnie. Splatynowałem, przeszedłem to inaczej. Platynę można wbić na 2 przejścia. Jak ktoś łapie platynę, to spoko, w 30 paru godzinach się zamknie z platyną. Ja mam aktualnie ponad 60 godzin, przeszedłem już chyba 5 razy. Siadło. Niepotrzebnie. Przechodziłem na różne sposoby, po prostu lizałem ściany, sprawdzałem każde elementy. Tam nie ma elementu, który oni dodali, który jest dodany jakoś bez sensu, bez celu. Tam dosłownie wszystko, co jest, ma znaczenie. Tam ludzie trochę się rozwozili, że oni dodali elementy, rozciągnęli jakieś tam lokacje, jakieś nowe zagadki, że w sumie to niepotrzebne, że po co. No ja wychodzę z założenia, że jednak nie, spoko, że to dodali, bo nawet sam początek i to było pokazywane w gameplayach, tam zbieranie winylowej płyty, która jest połamana, łączenie jej i potem odtwarzanie tego, co się dzieje w momencie odtworzenia. Tego nie było w oryginale. Pozdrawiam Arciego, bo to żeśmy wtedy razem przechodzili. Kurwa, no my żeśmy mieli ciary we dwóch, żeśmy siedzieli jak zahipnotyzowani. A to miałeś dosłownie pół minuty scenki z muzyką i byliśmy tacy, ja pierdolę, jakie to jest dobre. Jeden i drugi. Czyli goty. Dalej w grze. No ale to jest, mówię, to jest dla mnie inaczej. Archie jeszcze też ogrywał wtedy chwilę wcześniej oryginał, także on miał takie lepsze Porównanie takie, tak? Bo ja we łbie Silent Hilla, tego oryginalnego, to jak ja odpaliłem remake'a, to ja mówię, ja tak to zapamiętałem. W sensie, że to tak wyglądało, a wiadomo jak wyglądało. Kurwa, jak tak, teraz te stare oryginał gry to... odpalasz, to wygląda jak kupa. Ale pierwsza scena, dialog, muzyka, wjeżdża i kurczę, to nawet jak nie znasz oryginału, to ma taki przepotężny klimat, tylko to musisz ogrywać przede wszystkim sam. Pierwsze przejście i zwracać na wszystko uwagę, na dialogi, po na ciemku. notatki. Znaczy, to już tam po ciemku to musisz, ze względu, że tam w dzień to kurwa nic nie będziesz widział. Na monitorze czy tam na telewizorze. Chyba, że masz mini LEDa. No, chyba, że i po prostu świeci ci na biało cały ekran, nawet jak jest czarno, nie? Wiadomo. Ale no ja na OLEDzie to tylko po nocach mogłem grać. No na OLEDzie to niestety jest niska ogólnie jasność. mówię, całościowo jest bardzo dobrze. Nie, bardzo. Oryginał nic nie stracił na tym. Cała gra nic na tym nie straciła, na tym remake'u. Dodali dużo rzeczy. Zrobili fenomenalne zakończenia dodatkowe. Znaczy jedno jest takie, powiedzmy, jest okej, chociaż ludzie za bardzo nie wiedzą, o co w nim chodzi, bo jest takie trochę pokręcone. I jest drugie, które dodali i no kurwa, no możesz być najtwardszym facetem, kobietą na świecie, nie wiem kim, kurwa, ogrem bez serca, zobaczysz to, usłyszysz to, no i nie ma opcji, żeby cię nie szarpnęło przy tym.
Jest, Mówisz to aż tak dobrze? polecam każdemu przejść 2 razy. Ja tylko powiem tak, przy pierwszym zakończeniu pod sam koniec gry sprawdzić sobie, co zrobić, żeby mieć zakończenie in water. Zrobić to zakończenie. No ja Przespeedrunować zrobiłem sobie to nawet. w oryginale. No to przespeedrunować sobie New Game'a. Tylko sprawdzić najpierw zakończenie Stillness, co potrzebujesz zebrać. Tam jeden przedmiot na początku gry musisz zebrać i potem możesz całą grę speedrunować. I to masz rozszerzenie tego in-water zakończenia. Aha. To jest, kurwa, to może być fenomenalne. ciekawe. Jak teraz myślę o tym, to już mam ciary. To było po prostu... To jest najlepsza rzecz, jaka spotkała ten remake. Dobra, nie Zaciekawiłeś pomijając, mnie. że cała gra, klimat, oddanie miasta, postacie, No to miasto jest kwestia tam zajebiste, subiektywna. w chuj, Mi na kurwa. przykład postacie w ogóle nie przeszkadzały. Tam ludzie się trochę zesrali do tej Marii, że tam wygląda jak wygląda, ten strój, bla bla bla. Nie wiem, ona dalej jest taka jak powinna być, jej zachowanie, dialogi, wszystko no jest tak jak powinno być. Angela, no wiadomo, kto grał, wie co tam się działo z tą postacią i tak dalej. No dokładnie. Ludzie trochę Grubo się płaczą działo. o zmiany. Tak, ludzie płaczą od zmiany jej twarzy. No to jest takie, że ona tam wyglądała w oryginale starzej, no bo ona ma około 20 lat, a w oryginale wygląda jakby miała ponad 40, tak? Taki milfik, powiedzmy. Kurwa, nie wiem, czy powinienem w stosunku do tej postaci tak mówić, ale dobra. A tutaj w remake'u ma takiego, kurwa, no nazwijmy babyface, no dosłownie, ona wygląda jak takie dziecko z twarzy. I moment jak, my akurat znaliśmy fabułę, wiedzieliśmy o co chodzi, ale moment jak domyślasz się, dowiadujesz co się działo i patrzysz na nią, No. to ci powiem, że nas to ruszyło, w sensie dla mnie osobiście bardziej pasuje ten, powiedzmy, babyface teraz aktualny niż to, co było wcześniej, że to jest takie... No w sumie tak, bo to pasuje do tej historii No. jej, nie? Bo to, co tam Tak, się później tak. działo, nie będziemy spoilerować wam widzowie oczywiście, No nie, ale nie, było to niech tam sobie grubo tam z tą sprawdzą postacią, nie? i mówię, ja jedynie co mogę powiedzieć, co nam, to jest tak, 10 na 10 na pewno bym nie dał, jak będziemy wchodzić w oceny, bo to jest, wiesz, mówię, goty No, ale to dla ciebie mnie goty jest w ze każdym względu, dla mnie jest goty ze względu na cały ten klimat tego miasta, na historię, na to, jak to jest odzwierciedlone i że finalnie po zakończeniu miałem te same uczucia, kurwa, miałem kaca po prostu po skończeniu tej gry, ale takiego, no kurwa, no nie to, że pozytywnego, ale wiesz, że skończyłeś coś naprawdę mega zajebistego. Pustkę taką czułeś, I- kurwa. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz zostałem, wiesz, z takim uczuciem po skończeniu jakiejś gry. Naprawdę, dawno czegoś takiego nie odczułem. I mówię, no przyjebać się można do animacji, że faktycznie są sztywne, są takie drewniane. O ile potwory spoko, to mają prawo takie, bo tym bardziej jak one wyglądają tam i co się z nimi dzieje. No tak, one są James takie jest trochę specyficzne sztywny. dość, że tak powiem. Nie? Walka jest, no wiadomo, James też nie jest Leonem z Residenta, więc nie jest żołnierzem, to ta walka jest taka trochę bardziej sztywna, to strzelanie też jest, chociaż strzelanie naprawdę jest spoko zrobione. Najgorzej to jest ta walka wręcz. I tej walki jest przede wszystkim za dużo w tej grze. Jest, o ile na otwartej przestrzeni pół biedy, tak w jakichś zamkniętych A pomieszczeniach. czy jest jej więcej niż w oryginale? Tak, jest Tak. dużo więcej. Jest Sporo. więcej tam? Jest dużo, Aha. jest dużo Czyli więcej. to w sumie na minus taka I przy- zmiana i- była. To jest na minus. I W sensie ta walka nie oddaje ci w sumie za wiele, nie? przy pierwszym przejściu masz wrażenie, że tam musisz wszystkich zatłuc, nie? Dopiero tak jak ja, no mówię, zrobiłem tam 5 przejść, to już później nawet w tych mniejszych typu hotel, szpital czy coś, czy nawet więzienie. Ja w więzieniu 3 ostatnie przejścia, ja nie zabiłem tam żadnych potworów, gdzie tam ludzie mówią, że tam jest w ogóle masakra, że tam jest tyle walki, że ja pierdolę, a tam tak naprawdę możesz przebiec całe więzienie nie zabijając nikogo, nie? No dobra, 2 miejsca są, gdzie musisz może chwilę powalczyć, ale ogólnie no takie pierwsze wrażenie i to będzie miał każdy, że jest tej walki dużo za dużo, zwłaszcza w tych ciasnych pomieszczeniach jest ona wtedy zła, bo ta kamera wariuje, bo ci przeciwnicy potrafią zrobić jakiś skok do przodu, miną cię i tam masz takie jakby
autolokowanie, w pewnym momencie ono tak jakby się wyłącza, ty nie wiesz, gdzie się patrzysz, jest ciemno, ta latarka ci świeci jakiś malutki punkt, nie wiesz w ogóle, gdzie jest przeciwnik, wiesz, to jest takie, no, spierdolili to, po prostu. No, typowe problemy z kamerą nie- takich gier, nie? Wprost, tak, z kamerą i w ogóle z tą walką. Po ostatnim patchu widzę, że jest lepiej na zasadzie, że przeciwnicy potrafią zejść na przykład na 2-3 uderzenia, bo w premierową wersję jak ja grałem, to tam potrafiłeś z jednym przeciwnikiem, to człowieku jak w boksie. Ty 2-3 ciosy, unik, on cios, ty znowu 2-3 ciosy, unik, on znowu cios, ty zadajesz cios, on robi unik znowu, ty jesteś taki, co jest kurwa? I ty znowu unik i wiesz, i ty tracisz 5 minut na jednego przeciwnika, nie? To teraz to zmienili. Kingboxing. Powiedzmy jest tak, to dosłownie, to tak wyglądało, to wiesz. No teraz jest lepiej, ale no walka, jest jej po prostu za dużo. To jakby trochę tych przeciwników wywalili, to by tak nie było, tej nawet drętwoty, sztywności tej walki nie byłoby czuć, jakby tego było mniej. No dobra. 30% mniej Koniec. przeciwników i już by było, mi się wydaje, i lepiej już by było będzie. lepiej. I jest taki pod koniec gry, masz taki 5-minutowy powiedzmy segment, gdzie kurwa zrobili z tego strzelankę dosłownie. Niepotrzebnie. Mogli to rozwiązać inaczej, chociaż przy którymś przejściu zobaczyłem, że tam nie trzeba zabijać przeciwników, ale za pierwszym razem tam podejrzewam każdy robi rzeźnię, bo to jest kurwa, po prostu paniki dostajesz w momencie, co tam się zaczyna dziać. Odruch. Tak, i odruch masz taki, ale mówię, pomijając tą walkę, która ona też nie jest jakaś tam tragiczna, tylko ma takie momenty, że zaczyna trochę irytować, to cała reszta to jest i dźwięk, dialogi, grafika, no to jest kurwa, to jak to przepraszam, miasto wygląda, no to jest fenomenalne. To jest naprawdę, tu dali radę, to mówię, to jest taka dla mnie, no powiedzmy przez Benny, tą walkę i byczku, takie- musimy dać trochę imprezce się powiedzieć jeszcze. Dobra. Bo żeś się rozkręcił Nie, znowu. ja tutaj, To ja jest za dużo takie nie powiem. To jest takie dobre 8 No, minut. No mów właśnie o No, wydajności, niech chciałem ci będzie, powiedzieć, żebyś ale mówił o dla mnie- wydajności. Znaczy wydajność, no co, no ja przechodziłem to o dziwo w 30 kurwa klatkach, bo ja grałem na Playaku, nie? Wygląda to naprawdę Na spoko, tym quality ale... mode grałeś? Quality, tak, no tylko to czasami było czuć gdzieś tam, tylko właśnie, to jest Unreal Engine 5. Niestety. Nasz kochany, Niestety. kurwa. I tak, gdzieś nawet sprawdziłem, że gra początkowo powstawała na 4 i ona tak jakby została cała przeniesiona w 5 i do 5, bo tam nawet gdzieś wygrzebali jakieś modele jeszcze takie powiedzmy do tych które tam używają przy tworzeniu i to są modele właśnie z tego wcześniej z 4, nie? Nie wiem jak to się ma, niektórzy mówią, że to przez to ta optymalizacja może trochę leżeć, wiesz, to są takie bolączki typu idziesz to na kompie Znaczy, wiesz. bardziej widać, nagle wiesz, te ścinki masz takie Tak, stuttering jest. frizy, wiem, o co to nie chodzi, są tak. ścinki, tylko frizy dosłownie, no stuttering taki. No wiesz, niestety, przepotężny. stuttering Na jest, tym. jest na kompie Na często. playce tak przy tych tego UE. nie czuć, tryb Tam wydajności są na playce sprawdzałem. prekompilowane shadery są, dlatego nie ma, jakby co. A, no widzisz. Na tryb wydajności działa. Nie wiem jak dobrze, bo grałem przez moment, bo akurat Silent Hill jest taką grą, że nie wymaga 60 klatek, naprawdę. Tam nawet ta walka jest na tyle prosta i nie jest jakoś dynamiczna mocno, że musi 60 klatek, a tu jednak wolałem mieć tą grafikę lepszą, powiedzmy. No. Co jest bólem, kurwa, że w ogóle jakieś tryby są. Co to ma być? No UE5, nie? Niestety, UE5 Także, vibes, że tak nie, powiem. mówię, dla mnie goty, ale dla innych ja wiem, że to nie będzie ogólnie. Polecam naprawdę sprawdzić ze względu na samą fabułę, postacie, co tam się dzieje. Widzimy zmianę tego głównego bohatera, co się z nim dzieje, jak to jest zrobione, pokazane i nawet jak ktoś zagra pierwszy raz i przejdzie i będzie taki, no dobra, fajna gra, spoko, zagrajcie, przejdźcie drugi raz jeszcze na spokojnie na New Game'ie, żeby zagłębić się, bo naprawdę New Game wnosi trochę do tego, co się działo przy pierwszym przejściu. Jeszcze trochę to powiedzmy rozwija historię. I ewentualnie później odpalcie sobie YouTube'a, poszukajcie, jak już wam się nie będzie chciało grać, zagłębiać się w to mocniej. O co tam tak naprawdę kurwa chodzi, co się dzieje z tym chłopem. I tyle.
Polecam naprawdę, bo warto. Dobra, to Ile teraz gwiazdek byś Imprezka, dał? ty masz jakieś ogólnie przemyślenia na temat tej gierki? Jeszcze, no zadaj Na sobie temat pytanie, będę Silent mógł. Hilla wizualnie Tak, wygląda zajebiście. Jak chodzi się jak u Benego na streamie byłem, jak on chodził, bo ja nie kupowałem, więc tyle co właśnie u Benego. I też za dużo nie chciałem oglądać, bo będę chciał przejść tą grę, więc nie chciałem sobie spoilerować, więc jakieś takie no pojedyncze jasne, rzeczy rozumiem. widziałem. Nabijałem tylko mu watch time na streamie. Ale generalnie tak, miasto, ta mgła, sam klimat tego miasta, to od razu zachęca do zakupu. Przynajmniej Znaczy, bo mnie. ty grałeś w oryginał? Tak, ale bardzo, bardzo dawno temu, bo też Aha, czyli coś tam, czasy, jakieś porównanie już tam Tak, masz, tak, jeżeli no, chodzi no. o tego SK. No to, o to Byłem chodzi, zdziwiony, nie? że że dłuższe jest, no ale to wynika z tego właśnie, tak jak będę mówił, że jest więcej przeciwników i no I to jest właśnie tak minus. dużo też widziałem, to jest minus, tak, no i właśnie dużo w Giereczkowie osób pisało właśnie, że jak było trochę mniej, niewiele mniej, ale trochę, tak jak mówiliśmy, 30% czy ileś, tak już jak o liczbach mówimy, to już by było o wiele lepiej i o wiele lepiej by ta gra oddała. Myślę, że nawet recenzje by poszły do góry, jeśli by było mniej przeciwników. No co No, tam dawaj, będę dawaj. Szybko jedną rzecz. Jak będziecie grać, Ale skupicie szybko. się na tego Silent Hilla. Tak, nie. Z walką nie ma co szaleć. Poziom trudności medium albo nawet easy, bo to nie zmieni odbioru gry w ogóle. Nie wchódźcie w harda w ogóle. Ja zaczynałem na hardzie i pod koniec gry już powiedziałem, nie kurwa, mam dosyć, zmieniam to, bo to po prostu aż irytowało, bo za długo tukłeś. Ale zagadki przy pierwszym przejściu na hardzie. One zupełnie inaczej wyglądają na hardzie niż na medium czy na easy. Są inne podpowiedzi, inaczej skonstruowane. Dużo mniej takich jebiących po oczach jest podpowiedzi i naprawdę zmienia się też wtedy rozgrywka. Także zagadki hard, walka easy, ewentualnie medium. Bo tam można sobie osobne ustawić poziomy, rozumiem, dla walki i dla zagadek, tak? Tak. Bo ja Tam tam nie masz grałem. mnóstwo No, To zagadek. fajnie, to spoko. docenia się takie rzeczy. To słuchajcie, Tak, dzieciaczki zagadki Benego, na hardzie. jak radzi. Tak. Zagadki na hardzie, reszta na medium low. Dobra, ja jeszcze chciałbym tak na sekundkę w sumie wspomnieć o tym Silent Hill, bo ja w to osobiście nie grałem. Niestety Bluebird tak jakoś się dość nieładnie zachował, że bardzo wielu osobom tego tytułu jednak nie dał, bo my też żeśmy o niego występowali, niestety go nie dostaliśmy. Także w sumie to no nieładne zagranie. Tam wiele osób się skarżyło. No ale abstrahując już od tego, z tego co widziałem bardzo fajne jest, że oni słuchali właśnie feedbacku, tak jak ty mówiłeś, Benny, że tam ludzie się skarżyli, że ktoś ma za duży łeb, że ktoś coś tam jest zjebane, tak? No to widzę, że oni to poprawili, rzeczywiście to jest fajne. I ogólnie rzecz biorąc, jeszcze chciałbym powiedzieć, że naprawdę klimatycznie to wygląda fajnie. Ja osobiście grałem może nie do końca w oryginał. Ja grałem w tą niesławną wersję HD na Xboxie, która podobno była strasznie gówniana. Dla mnie to był pierwsza styczność z Silent Hillem 2, także ja tak tego nie odebrałem, mi się to podobało. Ja wiem, że ktoś jak grał w oryginał, to pewnie miał całkowicie inne odczucia. Natomiast mi się ogólnie podobało i porównując to z tym Silent Hillem nowym, tak, to na pewno ten nowy jest dużo bardziej klimatyczny, bo tam wiadomo, były problemy z tą mgłą w tym remasterze, tak, że tam w ogóle wycięta ta mgła była i tam jakieś w ogóle jajca były z tego, co czytałem. No tak jak mówiłem, ja się w tym dobrze bawiłem, ale wiem, że problemy były. Tutaj na pewno jest lepiej, także jakby ktoś się zastanawiał na przykład, bo na Xboxie macie wybór, tak, czy zagrać w tego starego, bo on jest w kompatybilności, czy jednak wysupłać hajs na tego nowego, no to ja myślę, że jednak ten nowy jest lepszym wyborem. No chyba, że macie czas, to możecie kupić sobie i starego, i nowego i sobie po prostu przejść obydwa, możecie sobie porównać, tak? Przede wszystkim nowy będzie bardziej przystępny dla aktualnego Tak, odbiorcy, no, tak? dla nowych powiedzmy graczy, tak. No. Tak. Dobra. Jak my to już teraz gramy tak. tych naście lat, no to wiecie, umiemy Tak, parę rzeczy jesteśmy wybaczyć. już koksami, tak. Boomerami jesteśmy już trochę, jeżeli chodzi o gry, ale dajemy jeszcze radę. Dobra, to teraz tak. Teraz to, co mówiłem wcześniej przed Silent Hillem, bo zapomniałem, że mieliśmy o nim mówić. Teraz powiedzmy sobie chwileczkę jeszcze o grach, które ogrywała jedna osoba z nas. Prywatnie, tak, totalnie, nie robiliśmy recenzji. Na początek, jak chciałbym tutaj zająć się tytułem, który ogrywał Imprezka, to był taki tytuł Anima Flux, to jest Metroidvania, tylko że ona jest troszeczkę unikalna, bo jest stworzona do kooperacji, jeżeli dobrze mówię, Imprezka, tak? Tak jest, dokładnie tak jak mówisz.
to jedziesz już dalej, ja ci tutaj oddaję głos, jedź jeżeli chodzi o Anima Flux. My razem oglądaliśmy z Benem właśnie gameplay, jak to wygląda, także jedź i my też powiemy coś na ten temat. Generalnie rzecz biorąc tak jak mówisz, jest dosyć unikatowa właśnie dlatego, że ma koopa. I od razu powiem każdemu, jak ktoś lubi grać właśnie ze znajomym, to polecam tytuł i lubi metroidowanie, bo bardzo będzie się dobrze bawił. I mówię to poważnie, gra jest fajna, ma taki, wizualnie robi taki mroczny klimat. Generalnie gra, tak żeby też nie spoilerować, generalnie gra opiera się na tym, że świat został ogarnięty przez pewną infekcję, zostało tam, jak pojawiły się pewne stwory, no i trzeba to wszystko wyczyścić i się dostać na najwyższy poziom. No jak to metroidowania, ale generalnie rzecz biorąc tak, jeśli gramy, bo gra daje możliwość, możemy grać solo i wtedy ta druga postać, no to jest wiadomo AI. Możemy grać czyli solo można, tak? Nie trzeba można, drugiej osoby. tak, nie trzeba, jeszcze, nie trzeba. Jeszcze chciałbym spytać, I możesz się zmieniać między postaciami, nie? Możesz sobie grać. Ogólnie jedna postać włada bronią na blisko, mieczykiem, druga postać ma łuk. Jeszcze chciałbym Na się spytać odległość, ciebie, nie? Imprezka, zanim przejdziemy dalej, czy tu AI sobie daje radę? Właśnie chcę do tego przejść. A, no dobrze, to śmiało, proszę bardzo, wal. No, sztuczna inteligencja nie jest zbyt bystra. Aha, czyli polecasz jednak, Tak, jednak w koopie. bardziej polecam partnera do tej gry i to No mówię patrz. poważnie, nie? Widać, że gra była stricte stworzona jednak, żeby grać w koopie, nie? Ale co jest fajne, druga osoba wcale nie musi mieć gry. O, Bo jest można ciekawe. to zrobić poprzez remote play Steamowski. Po prostu zapraszasz osobę, ona się z tobą łączy i będzie grała tą drugą postacią. A znaczy ogólnie rzecz biorąc, to nie jest jakieś rozwiązanie programowe w tej grze, że możesz dać komuś drugą kopię, tylko wykorzystujesz po prostu Steama, tak? Tak, Steama, tylko że no mimo wszystko deweloper musi udostępnić tą Aha, opcję. czyli To jest on kwestia się zgodził taka, na wiesz, to. że nie, że kwestia jest taka, że nie, po prostu nie ten, no, Steam daje tą opcję, a i tak samo jest zresztą z tymi antycheatami, bo zaznaczam jeszcze, że ja ogrywałem to na Steam Decku. Tak samo z tymi antycheatami, że na przykład Steam ci nie blokuje, że nie wiem, przypuśćmy Fortnite nie będzie działał na Steam Decku. To jest kwestia tylko dewelopera, że on zaznacza, że on ufa systemowi Linux i Steam Deckowi i będzie działał po prostu ta gra z tym antycheatem. I na przykład jest przykład Easy Antycheata, który właśnie tam działa na Elden Ringu, ale już na Fortnite nie działa. A to jest ten sam Także antycheat, nie? to jest ten sam antycheat, bo to jest Easy Antycheat, tylko jest kwestia tego, czy deweloper, tam wydawca się zgodzi na to, żeby ten antycheat działał na Steam Decku. Aha, Ale już wracając do gry. no. Generalnie właśnie gra jest bardzo dobrze dopasowana do gry kooperacyjnej. Po prostu możecie się, wiadomo, wymienić postaciami, jeden gra jednym tym, drugi gra tym, ma fajny, mroczny klimacik, nie jest taka cukierkowa, co przede wszystkim mi się podoba. Następna rzecz jest taka, że jest, jak ktoś lubi też na przykład, żeby go nie prowadziło za rączkę gra, no to ta gra nie prowadzi go za rączkę, chodzisz, zwiedzasz, podchodzisz do postaci, wchodzisz w interakcję z NPC-ami. NPC każdy coś tam odpowiada, mniej lub więcej, bo wiadomo, jeden jest ważniejszy mniej, drugi jest więcej, ale generalnie rzecz biorąc gra jest dobrze zrobiona, jest wiadomo, no nie oczekiwałem tutaj złej optymalizacji, no ale no wiadomo jak jest. No bywa różnie, Ale nie? generalnie gra działa bardzo dobrze. Na Steam Decku jak odblokowałem klatki, no to tam generowało ponad 100 jakoś tak, mniej więcej. No i wizualnie to jest Ładnie, też ale no ładne, to nie? Tak, wizualnie wygląda całkiem fajnie. Nie, wizualnie mówię, no metroidowania, ludzie na przykład, którzy grali w Death Cells mogą mieć delikatne takie porównania, bo jest sporo Déjà vu podobnych troszkę rzeczy. będzie? Nie, że déjà vu, ale odnajdą się osoby, Aha. które grały w Death Cells, o bardziej tak. Wymagania PC, no to wiadomo, jak na taką grę, no to pójdzie na większości Znaczy, sprzętów a to jest na aktualnych konsolach graczy. w ogóle? Bo w sumie nie spytałem. Nie, to jest tylko na Na Steamie razie tylko na aktualnie, Steamie, nie? dobra, to ważna Tak, informacja Steam, dla naszych no. słuchaczy. Jeszcze zaznaczę, że grę otrzymałem od wydawcy.
poprosiłem, bo ja ogólnie jestem fanem Metroidvanii, tak jak Raymany, Hollow Knighty, Dead Cells. Ja lubię takie gierki, przede wszystkim właśnie na handheldzie, bo właśnie na Steam Decku w takie gierki się bardzo fajnie gra. No zresztą na Switchu czy jakichś innych rzeczach też to się odnajdzie, no tylko ja akurat jestem użytkownikiem Steam Decka. I tutaj jeszcze chciałem podziękować pani Julii za kod ze studia Animaflux, bo studio się nazywa tak samo jak i gra. No i generalnie co? No ja osobiście polecam. Jest to nowy tytuł, przede wszystkim właśnie do kooperacji, tak jak już mówiłem. Ludzie się odnajdą. Walki z bossami są dobrze zrównoważone. Nie są takie, że tak powiem, że przeciwnicy są gąbkami na pociski. Jest to fajnie zrobione. Z minusów przydałby się na przykład opcja uniku, bo nie ma. O, to dziwne. To jest takie coś, nie ma opcji uników. I no potem, bo tego dasha, znaczy jeszcze źle powiedziałem, bo tego dasha można zdobyć później, bo ogólnie umiejętności, te ogólne wszystkie takie, można sobie kupować. Zbierasz walutę i po prostu upgrade'ujesz sobie. I to jest osobiście uważam źle zoptymalizowane, bo nie Zbalansowane zdobywasz zbalansowane. Nie zdobywasz wystarczająco szybko waluty na te upgrade'y. Po prostu troszeczkę za mało waluty zdobywasz. Trzeba żeby grindować później pewnie. Tak, troszeczkę trzeba grindować. No, ale ogólnie jakbym miał to ocenić, to bardzo pozytywnie. Coś nowego, świeżego, jeśli chodzi o metroidowanie, właśnie ze względu tego koopa. Bo ja na przykład też lubię grać w sporo gier ze znajomymi. I tak jak na przykład Baldura przychodziłem w koopie, to tak samo i to w koopie myślę, że się spodoba. Nawet jak czy tam dla par, czy tam dla znajomych, spoko opcja. Myślę, że jak ktoś lubi metroidowanie, odnajdzie się na spokojnie. No to myślę, że I to tyle, całkiem jakbym ciekawa miał gierka. ocenić osobiście, jeśli chodzi o metroidowanie. Jeśli chodzi o poziom trudności, dałbym 6, a całokształt to jakieś 7,5. To całkiem w sumie dobra gierka. No ja No, szczerze wiesz. mówiąc oglądałem tutaj gameplay z tego właśnie, z tej gierki, z tego Animaflux. No mnie to osobiście zainteresowało też, bo to jest taki dość ciekawy setting, że tak powiem. To nie ma tam właśnie kolorowych rzeczy i tak dalej, tylko to jest takie mroczne, tak? I jest to takie spójne, Tak, że no. tak powiem, ze sobą, z tego co widziałem. Ten art style jest taki spójny właśnie. A w indykach to jest bardzo ważne, wbrew pozorom, bo w sumie w indykach aż tak bardzo nie liczy się grafika, no bo w sumie co tam można wymagać od tych indyków, no przecież nie fotorealistycznej grafiki, nie? Tam No jest nie, najważniejszy art style właśnie. Tutaj ten art style jest bardzo ciekawy. Jeżeli dodamy do tego właśnie jakieś ciekawe mechaniki typu, że to jest gra koopowa, tak, stricte właśnie, że nawet Tak, no lepiej grać w koopie. No. No wiadomo, po prostu jak będziesz grał solo, to będzie troszeczkę trudniej, ze względu, no mówię, że to AI nie jest zbyt bystre. no to... Ale da się to przejść samemu. Ale cała mimo gra wszystko, jest no. zrobiona właśnie pod koopa, nawet w takim Tak, sensie, tak, no. że to AI dochodzi, tak jak próbujesz grać solo, tak? Także Tak, tutaj, nawet oni w opisie mają, że to jest gra No kooperacyjna, właśnie. nie? Że to jest stricte, także nie? tutaj jest to zrobione wszystko pod koopa. No i w sumie dobrze, bo wtedy można wyspecjalizować taką grę, można wszystko dorobić właśnie pod jedną opcję, a jak mamy na przykład tytuły, które tam mają opcję koopa, no to nie zawsze one się dobrze skalują, tak? Tak. Że zdarza się, że na przykład poziom trudności w ogóle nie wzrasta, jak ktoś drugi dołącza, no to wszystko we dwóch wtedy ciśniecie jak szmatę, tak? Zdarza się znowu w innych tytułach, że na przykład za bardzo wzrasta, no to się potem okazuje, że jakiegoś bossa można lepiej solo przejść niż w koopie, tak? Tak było w Elden Ringu na przykład, też zdarzały się takie bossy, gdzie skalowanie było zepsute. I Tak. no a tutaj jest wszystko wyspecjalizowane, jest to gierka stricte pod koopa, jest dość interesująca. Ja szczerze mówiąc, nawet w sumie chciałbym w to zagrać po tym, jak widziałem ten gameplay, także jestem zaciekawiony. No dobra, a ty, Benny, masz jakieś zdania na ten temat? Podoba się pan. Podoba się pan? Podoba się pan. Miesiana. Miesiana. Nie, znaczy ja ogólnie nie jestem fanem, nie to, że nie jestem fanem Metroidvanii. Ja się jakoś tam odbijam od tych tytułów. Oglądałem, styl mi się podoba, animacja jest w ogóle fajnie zrobiona, bo to ona jest taka, kurczę, nie wiem jak to nazwać. Nie wiem.
tak jakby klatkami Naturalna, skacze. płynna, no nie wiem. Nie, właśnie ona tak jakby klatkami skacze. No jest inaczej zrobiona, tak jakby to było z komiksu w ogóle wycięte i tak klatkami rzucane. No nieważne. Podoba mi się Specyficzna to. taka, o. Tak, taka specyficzna design tych potworków i tak dalej, ogólnie świata, no tak jak właśnie mówiliście, że widać, że jest taki mroczny. Może kiedyś sprawdzę, ale to muszą wypuścić na konsolę. Niestety ja bardzo rzadko do gry używam PC-ta, także nie będzie mi grane na tą chwilę w to zagrać. No i mówię, tyle. To jest kwestia, że Steam Deck jest, więc... No i tyle. No dobra. Podoba mnie się i czekam, że może kiedyś wypuszczę na konsolę, wtedy sprawdzę. No. Miesiane. Miesiana. No, myślę, że w sumie Miesiany. jak będę się jeszcze kontaktował to myślę, że się zapytam, czy jest szansa, że będzie to wypuszczone na konsolę, bo w sumie się nie zapytałem. Myślę, że spora była i tak w sumie. będę, bo pani Julia mówiła, żeby wysłać ogólnie link do podcastu, jak wyjdzie podcast, więc... Pozdrawiamy pani przy Juliu. okazji pozdrawiamy serdecznie, więc zrobię też zarzutkę o wersję na konsolę. Trzymamy A za dobrze, słowo. że właśnie też mówiłem ostatnio do chłopaków, że spoko, że dodałeś, Daniel, te napisy generowane przez AI i jest po angielsku, więc Tak, jest. myślę, że nie będzie problemu, żeby sobie tam To to... w sumie nie pani Właśnie- Julia, tylko Julia chyba. Powinniśmy mówić, bo to z zagranicy No pani może rozumiem, Julia. tak? Tak, to ogólnie chyba ze Stanów jest tutaj. A, no to pozdrawiamy Siedziba jak jest w najbardziej Stanach. panią tutaj. Imprezka jest naprawdę zadowolony z gierki, także Tak, ja jestem zadowolony, no. polecamy również. Dobra, to tak, przejdźmy dalej. Następnie dobre, mamy taką to gierkę... Następnie... Nie, bo my, wiecie widzowie, bo my tu wcześniej już o tym rozmawialiśmy i tutaj koledzy sobie robili ze mnie jaja, że ja podkreślałem taki jeden aspekt, skąd pochodzi twórca tej gry, ale to na razie to pozostawię właśnie pod taką osłonką tajemnicy, na razie powiem o samej grze. Chodzi tutaj o grę Golel, ona się tak głupio nazywa w sumie, bo to nie wiem co to w sumie znaczy, ale no tak się nazywa. To jest taki dungeon crawler w takim bardzo starym stylu, że poruszamy się tylko w 4 kierunkach. Jest robiona przez jednego gościa, także nie oczekujcie tutaj ani fotorealistycznej grafiki, nie oczekujcie tutaj jakichś super dialogów i tak dalej. Natomiast ten pan, on się nazywa Ofer Rubinstein, on jest z Izraela jakby co. On się do mnie zgłosił... Czyli jest? Co? No nie, tego nie powiem, On się do mnie zgłosił gdzieś tak miesiąc temu i się spytał, czy ja bym chciał może zrobić playtest tej jego gierki, tak? A ja w sumie mówię, a chuj, dawaj, nie? Zobaczymy, co to jest. No i zainstalowałem to i powiem wam, że mnie to osobiście mocno wciągnęło. To jest właśnie, tak jak mówiłem, Dungeon Crawler w starym stylu, natomiast on też dodaje coś od siebie. W tym tytule bardzo ważne w sumie jest nie to, jak my rozwijamy postać, bo to też jest ważne, tak? Ale to nie jest najważniejsze. Tutaj najważniejsza jest taktyka i właśnie poruszanie się, wykorzystywanie otoczenia w sumie. To jest właśnie w tej grze dość innowacyjne. W większości tych dungeon crawlerów, no to wiecie, chodzimy, ciachamy, tak, zbieramy skarby i tak dalej. Natomiast tutaj to jest na tyle trudna gierka, że żeby przeżyć tak naprawdę, tutaj trzeba wykorzystywać otoczenie, trzeba wykorzystywać pułapki i tak dalej. Bez tego się nie obejdzie. Ja tutaj dam taki przykład, że w pierwszym dungeonie chyba jest taka lokacja, gdzie są szczury. Te szczury nas od razu zatruwają, także może być ciężko na początku nawet jakimś w miarę doświadczoną osobą to przejść, ale jeżeli my tak wypozycjonujemy się, tak się ustawimy, że na przykład za tym szczurem będzie szafa, to my tą szafę możemy pociągnąć, spuścić mu na łeb i jest pozamiatane. I gościa ściśniemy bez nawet jednego hita otrzymując. Także takie właśnie sposoby trzeba w tej grze wykorzystywać. Następny przykład. Jest takie miejsce, taka pułapka na ziemi, gdzie jak wejdziemy na to raz, to się taka zapadnia ukruszy. Jak wejdziemy drugi raz, to już wpadniemy. I chodzi tutaj o to, żeby przejść po tym właśnie pułapce i wciągnąć w nią mopka, tak? Jest taki mobek na mapie specjalnie, jest tak dojebany, żebyśmy go nie zabili, albo nawet jeżeli go zabijemy, to żeby było to bardzo trudne. Sęk w tym, żeby go wpuścić w tę pułapkę, on ginie na strzała, zyskujemy skarby, tak? Nie musimy zużywać mikstur, bo tam trzeba mieć mikstury, tam się samodzielnie nie leczymy. Nie trzeba zużywać mikstur, mamy skarby. I właśnie to jest fajne w tej grze, że tam jest bardzo takie podejście fajne do tego otoczenia. Trzeba korzystać całkowicie z otoczenia, jeżeli wchodzimy do tych dungeonów, bo inaczej nie damy sobie rady. Myślę, że troszeczkę pod względem trudności jest nawet za trudno, bym powiedział, ale jeżeli ktoś lubi takie gry i lubi się też troszeczkę nagłowić, to nie jest na pewno gra dla casuali, to myślę, że to mu się osobiście spodoba.
Ja w to grałem gdzieś tak ze 2,5 godziny łącznie. Mi się to osobiście spodobało. I myślę, że na pewno jeszcze to dokończę, bo teraz poprosiłem pana Ofera, żeby tam kilka bugów poprawił, bo osobiście mnie te bugi troszeczkę wybiły z rytmu, ale on szybko mi odpisał, że rzeczywiście to poprawił. Teraz będę do tej gierki wracał. Mnie są osobiście takie gierki się podobają, natomiast wiem, że wiele osób tutaj pewnie powie, że to wygląda jak gówno. No bo to wiecie, jedna osoba to robi, nie wymagajmy cudów, ja bym tutaj powiedział, że nawet to wygląda nieźle jak na jedną osobę. Mnie osobiście to wystarcza, ale wiem, że pewnie wiele osób będzie tu oczekiwało troszeczkę więcej pod względem chociażby wizualnym. No dobra, to tyle jeżeli chodzi ode mnie. Widzieliście ten tytuł na tak. gameplayu? Obejrzałem, to jak wczoraj żeś tam polecił, sprawdziłem, no to jest stara szkoła, tak? To jest... Tak. Nowi gracze będą mieli bardzo duży problem przez sam styl rozgrywki odnaleźć się w tym. Za to, no to mocno pachnie Might and Magic tymi pierwszymi klasycznymi takimi, plus tymi rozwiązaniami, co ty mówisz. Nawet odnośnie, ja nie wiem, czy w klasycznych tytułach też tak było, że przeciwnicy ruszali się tak samo w tym samym momencie jak ty? Wiesz Że co, nie mieliście mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ja nie pamiętam, jak to było, ale właśnie tutaj masz to, co mówisz, że trzeba myśleć nad tym, co się robi, Tak, i że przeciwnicy bardzo. ruszają się w tym momencie, kiedy tylko ty się ruszasz. Tak, tam No i są skaczesz, niby takie powiedzmy, tury, po tych ale polach, są ukryte, tak? tak, No. to są ukryte tury i po niewidzialnych polach skaczesz, także możesz przewidzieć, co tam się dzieje. Widziałem zagadki, jak wyglądają, widziałem właśnie te motywy z pułapkami, z rzucaniem tych szaf, nie szaf, ogólnie jak walka wygląda. No, tylko że to jest skierowane do konkretnego raczej odbiorcy, bo mówię, nie każdy się w tym odnajdzie, to też nie jest jakiś tam RPG czy coś. Trzeba lubić taki styl gry. Wygląda fajnie, ja nie wiem, no kurwa ciężko powiedzieć, że wygląda jak gówno, no bo według mnie to taki ma swój styl, taki urok, mówię, to jest te powiedzmy starej szkoły, tak, tylko no wiadomo, Old school podbita totalny, trochę tak. ta jakość tego. To jeszcze tutaj sprite'ów tylko jeszcze brakuje jakiś, kurwa, żeby... To już w ogóle będzie taki old Aż school taki totalny hardcore w to nie tym. jest, taki old school, tak. No, ale nie. Ja ogólnie to się będzie pojawiać tylko na kompie, rozumiem. Na tą chwilę. Na razie tak, Gdzie indziej nie natomiast wyjdzie. ja rozmawiałem Ale z Oferem, on mówił, że chyba ten się pomyśli, skuszę. tak? Tak, mówisz? No, na pewno. No, Jakby zobaczę, co jak to to się, demo ale... jest na Steamie. O, no, także myślę, że sobie sprawdzę, jak znajdę chwilę czasu, to... Kurwa, no nie ma takich gier teraz, tak? W takim Tak. stylu, taki typowy. To jest takie, Mało jest. no, oldschoolowe, ale w nowym wydaniu. No zobaczymy. Jeszcze Patrzę, sekundkę zanim Nie będę jechał oddam na głos razie po imprezce. tym, ale... Zobaczymy. Ale zobaczysz sam. Tak, Jeszcze chciałbym sprawdzę. dodać właśnie zanim powiem coś do imprezki, bo tutaj zapomniałem o jednej rzeczy. Tak jak mówiliśmy z Benem, demo tej produkcji jest dostępne na Steamie, także możecie sobie to demo obadać. Ono jest krótsze od tej wersji, w którą ja grałem, bo ja grałem w playtest, to jest większa wersja, że tak powiem, ale nadal jest w sumie całkiem długie, także możecie obadać, jak ta gra wygląda. I jeszcze chciałbym dodać, że ona ma opcjonalny tryb VR, także jak ktoś ma z Was Google VR, to jakby Jak co ktoś może się chce tutaj wkręcić. Zażygać z wieczora, to śmiało. Albo zestrać ze strachu, także no. Dobra, imprezka, oddaję Ci głos, jeszcze może chcesz coś dodać na ten temat? Ja generalnie, jeśli chodzi o dungeon crawlery, to ja jestem bardziej raczej fanem tych 2D, tych z boku, z rzutu bocznego, czy jak to tam się nazywa. Mhm. Takie Darkest Dungeon i te klimaty. O, no, Darker Dungeon polecam każdemu, jak ktoś nie grał. Za psie pieniądze można nie kupić grałem. wszędzie, prawie. No to polecam. Jak lubisz dungeon crawlery, to Darkest Dungeon to jest naprawdę sztosinger. Tak, jak lubisz, żeby Jak w pierwszym się- dungeonie 4 chłopów się zatruło, zesrało, zżygało i umarło, to polecamy. No, Nie, no ale generalnie tak jak mówicie, no jest to ciekawy koncept, bo nawet zauważyłem w sumie, że sporo w sensie osób, które takich pojedynczych czy tam jakichś mniejszych studiów tworzy, to właśnie wracają do jakichś staroszkolnych rozwiązań, że też widzą, że jest część graczy, która nie chce być prowadzona za rączkę, chce sama szukać rozwiązań i po prostu uczyć się gry, kombinować na swój sposób, a nie, że tu jakaś, nie wiem, żółta farba czy jakieś inne pierdoły tego typu nakierowywują cię.
I to jest właśnie na przykład fajne. Ja lubię takie rzeczy w grach. No to trzeba wspierać w takim razie właśnie takie gierki, Tak, także no. polecamy zainteresować się właśnie Golelem od pana Ofera. No ja jeszcze na pewno zrobię recenzję na ten temat, bo obiecałem mu osobiście, także zrobię recenzję, bo on tutaj naprawdę muszę było pochwalić, że błyskawicznie zareagował na te wszystkie moje raporty, że są bugi i tak dalej. Naprawił te wszystkie bugi, a zgłosiłem mu chyba 7 czy 8 w 3 dni, także się spiął. Chłop naprawdę, to mu muszę oddać. No i zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Dobra, to teraz tak. Jeżeli chodzi o gry, to powiedzieliśmy sobie wszystko. Powinniśmy jeszcze powiedzieć sobie mniej więcej coś o PGA. Natomiast tutaj głównie będę chyba mówił ja, no bo ani Benego, ani No my nie Walski tak byliśmy. nie było. My nie dotarliśmy niestety. Ja byłem na PGA, miałem osobiście akurat akredytację medialną, także na szczęście mi się udało wejść troszeczkę wcześniej, bo ja wchodziłem od godziny 9. Byłem pierwszy raz, także powiem, że byłem w sumie trochę, nawet nie trochę, bardzo byłem obsrany, jak to wszystko wyjdzie, tak, z kim ja się spotkam, czy tam przypału nie zrobię i tak dalej, ale osobiście mi się bardzo podobało, było naprawdę fajnie. Wszystko było nawet nieźle zorganizowane w samym środku, bo organizacja na zewnątrz no to pozostawiała trochę do życzenia, że tak powiem, ale już nie będę wchodził w ten temat. Ale w środku było naprawdę fajnie, było dużo atrakcji, było bardzo dużo stoisk. No a jeżeli chodzi nawet o same firmy, które potem robiły jeszcze te stoiska swoje, czyli na przykład Bethesda, na przykład Playon i tak dalej, no to oni też naprawdę odwalili świetną robotę. Ja byłem na przykład na stoisku, na samym początku poleciałem na stoisko Bethesdy, tam porozmawiałem właśnie z Marcinem, który zarządzał tym stoiskiem, widziałem, że on się naprawdę mocno starał, tam zgarnąłem zresztą taki identyfikator falloutowy, jakby co to pozdrawiam Cię Marcin, dzięki bardzo. Było to naprawdę fajnie zrobione, było dużo stanowisk do grania w Fallouta, były jakieś tam konkursy. Tam była też taka strefa, gdzie tatuaże robił ziomek na żywo właśnie z Fallouta, można sobie było wybrać tam wzór. Także tutaj widzę, że się postarali. Z drugiej strony tego samego stoiska był znowu Starfield i no wiem, że Starfield to nie jest jakaś zajebista gierka, ale ja bym na przykład bardzo docenił fakt, że tam był taki konkurs i łazik ze Starfielda był. Trzeba było nim przejechać tor za określonym czasem i za to można było wygrać procesor AMD, także też myślę, że bardzo fajny motyw. Spoko. I to wcale nie było jakieś tanie. Chyba to był, poczekaj, 5800X, chyba dobrze mówię? Jest taki? No to bardzo dobry procesor, jest, no, 5000. Coś w tym stylu było. Bo ja też... Szanujemy takie akcje. Bardzo fajna akcja i to też za darmo, tak? To się nic nie płaciło. No oczywiście samą wejściówkę się płaciło, ale na Bethesdzie już się nie płaciło nic. Ogólnie rzecz biorąc, pewnie to, co was najbardziej interesuje, nasi słuchacze, no to jest Gothic i Kingdom Come, tak? No, ja poszedłem od razu po tym Bethesdzie, jak zdradziłem właśnie mojego kolegę Mikołaja właśnie z tym z Bethesdą, no to poszedłem na stanowisko tego właśnie Mikołaja, czyli do Playona. Spotkałem się tam z szefem marketingu Playona, czyli właśnie Mikołajem, przybiliśmy sobie pionę. No i poszedłem od razu na stoisko Gothica. Grałem w tego Gothica, grałem w Kingdom Come, to były dema po 30 minut. Ja tutaj muszę od razu zaznaczyć, że naprawdę było to świetnie zorganizowane. Widziałem, że oni się bardzo tam starają, jeżeli chodzi o to stoisko, bo nawet jak ktoś skończył grać, to od razu lecieli z dezynfekcją, wszystko czyścili, tak, pytali się o feedback, także profeska, kurwa, panowie, Chłopa naprawdę pełna profeska. No, nie, ja siedziałem naprawdę, grałem pół godziny, siedziałem do samego końca, aż mi wyskoczyło, żebym wypierdalał, także także siedziałem, nagrałem się. I ogólnie, jeżeli chodzi o Gothica, jeżeli chodzi o Kingdom Come, to tutaj na kanał wlecą takie dłuższe wrażenia, bo już je przygotowuję dla was, ale tutaj powiem tak w skrócie. Gothic wygląda bardzo klimatycznie, wygląda świetnie moim zdaniem. O walce dużo nie mogę powiedzieć, no bo jednak ta walka była mało jej po prostu w tym demie. Natomiast ja się obawiałem, że ta gra straci na klimacie. Okazało się, że nie, że naprawdę wygląda to jak taki Gothic na sterydach i w sumie o to chodziło, tak? Żeby to zachowało ten swój klimat. Nadal jest to trochę drewniane, natomiast dużo mniej na pewno niż ten pierwszy Gothic. Myślę, że wielu osobom może się to spodobać. Myślę, że może być to taki fajny właśnie wstęp, jeżeli ktoś nie gra w Gothica w ogóle, no to na tej gierce myślę, że może sobie wyrobić zdanie. Graficznie wyglądało to naprawdę fajnie. Z drugiej strony ja miałem spinę taką, że w niektórych lokacjach, znaczy mapa jest, powiedzmy to tak, mapa jest skopiowana praktycznie z jedynki, ma dużo lepszą grafikę, ale jest układ ten sam, tak? Albo bardzo podobny. Ja miałem takie wąty do tego, że na przykład w miejscach, gdzie jakieś były sekrety w oryginale,
Tutaj się zdarzało, że nic nie było. To mnie osobiście wkurwiło. A po drugie miałem spinę co do mimiki twarzy, ale rozmawiałem tam z jednym z obsługi gości i mówili, że oni po prostu tę mimikę na razie zrobili automatem po tekście i później będzie lepiej. I rzeczywiście było całkiem nieźle, ale później mam nadzieję, że będzie lepiej, także trzymam za słowo. I teraz i tego Gotika myślę, że mógłbym polecić, wygląda fajnie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie jeszcze na końcu. Natomiast jeżeli chodzi o Kingdom Coma, no to tutaj to w sumie mogę powiedzieć tak, kurwa, to będzie sztos w chuj. Niewiele mogę w sumie Elo. się przyczepić, Pozamiatane. tak? I elo, tak? Nie, no, Niewiele się mogę Czegoś przyczepić. innego się spodziewaliśmy? Myślę, że No. nie. To jest w zasadzie, ja bym mógł mówić w sumie długo o tej gierce, ale jeżeli graliście w jedynkę, to wyobraźcie sobie teraz taką jedynkę, która jest taka dojebana graficznie, są lepsze animacje, są lepszy interfejs, lepsza wydajność, no to jak sobie wyobraziliście, to macie dwójkę, tak? To jest jedynka, tylko że wszędzie są Mocniej, kurwa plusy. więcej, lepiej. Dokładnie, że to jest po prostu jedynka taka dojebana, naprawdę mocno i macie dwójeczkę i jedynka już była zajebista, dwójka myślę, że będzie sztosem. Mnie osobiście to zaskoczyło, że ja jestem fanem w sumie Gotika. Na tego Kingdoma mówię, a zobaczę sobie jak to wygląda. No i teraz czekam bardziej na Kingdoma niż na Gotika w sumie, także bo tak mnie kurwa ujęło to. A co do reszty Bo tak, to targów, jeszcze grubo, chyba nie to ma grubo. daty. tak, no naprawdę. Ktoś mnie pytał o coś? Bo nie, Mówię, że Gothic daty jeszcze nie ma, nie? Nie, dopiero będzie. A jeszcze jeżeli chodzi o to demo, co było na PGA tego Gotika i Kingdoma, to niestety ono nie jest dostępne publicznie z tego co wiem, także nawet nie mogliśmy zdjęć robić, mogliśmy tylko opowiedzieć teraz właśnie co widzieliśmy. Nawiązując jeszcze do samych targów, no to ogólnie targi mi się spodobały. Było naprawdę fajnie, ja tam jeszcze poszedłem na ten drugi budynek, tam w konferencji deweloperów, tam też sobie pogadałem z ludźmi, no poznałem sporo ludzi, było naprawdę świetnie. To, co mi się osobiście nie podobało, to jest fakt, że godziny dla prasy były jedynie 2 godziny. Przedtem na poprzednich było tak, że pierwszy dzień był prasa i VIP i było mniej ludzi, można było to ogarnąć. Teraz dostaliśmy po prostu 2 godziny, tak, że tak powiem, luzu, a to było po prostu za mało, tak? No ja, tak jak mówiłem, pół godziny można było grać w Gotika i w Kingdoma, także ja godzinę już straciłem na to. I teraz w godzinę musiałem obskoczyć mniej więcej wszystko, żeby się tak na luzie skontaktować z tymi ludźmi, którymi ja znam, z deweloperami, z wydawcami i tak dalej. Tego się nie dało zrobić, po prostu ja bym potrzebował więcej czasu, no bo jak była ta 11, to ja stałem przy stoisku Ubisoftu, gadałem z Kamilem tam z Ubisoftu, robiliśmy se foty na tych speederach i tak dalej. Jak wyszła 11, to taki tłum jebnął, że normalnie nie wiedziałem, gdzie się schował. Także mi się wydaje, że jednak było lepiej, jak był ten VIP Day. Pewnie wiele osób się ze mną nie zgodzi, ale na pewno mi było zrobić się przynajmniej łatwiej. Tak przypuszczam, bo mnie nie było na Punkt tamtym widzenia roku. od punktu siedzenia, proste. Tak. Ale ogólnie mi się naprawdę podobało, tak? Jeżeli chodzi o targi. Chcecie coś panowie dodać? Pewnie? Tak, ja bym Na chciał temat się targów, no? zapytać o wrażenia z pokazu Call of Duty. A, jeszcze tak, Call of Duty Zamkniętego. zapomniałem. Czy dobrze się tam Zapomniałem. bawiłeś? Zajebiście się tam bawiłem, szczerze mówiąc. I to nie tylko dlatego, że drinki były darmo. Jedzenie też było w sumie darmo. Ale nie, naprawdę było fajnie, bo ja dostałem tutaj, chciałbym wyjaśnić słuchacze, dostałem zaproszenie od Xboxa Polska do takiego zamkniętego eventu Call of Duty, który odbyło się w Forcie Poznań. Pierwszy raz byłem na takim evencie. Było naprawdę fajnie tam, bo było zrobione bardzo klimatycznie to wszystko. Jak wchodziliśmy do tego fortu, no to wiecie jak wygląda Call of Duty, to jak ono się nazywało, Modern Warfare to się zaczynało, 3 chyba, czy cholera, nie pamiętam, które Modern Warfare ostatnio grałem, ale zaczynało się od takiego fortu, tak? I to było stylizowane coś podobne na ten fort, też były takie czerwone światła, był taki półmrok. Jeszcze na końcu tutaj organizatorzy imprezy ustawili te monitory z Black Opsa 1, co wyświetlały takie różne numery, nie? Takie certe, wiecie o co chodzi. I tam się te numery wyświetlały, kurwa tego, no klimat był naprawdę świetny. Do tego mieliśmy pokaz na żywo, jak gościu rzeźbił w takiej wielkiej tafli lodu logo gry, to zajęło chyba ze 40 minut, także szacun dla niego, wyszło zajebiście. Ogólnie było naprawdę fajnie, no oczywiście mogliśmy sobie pograć w Call of Duty, tak, no bo było tam chyba 6 Xboxów. To Także o tym już graliśmy mówiliśmy, to tam wiesz. Tak, ogólnie event oceniam naprawdę pozytywnie, było naprawdę fajnie, pozdrawiam wszystkich uczestników, naprawdę mi się spodobało.
Dobra. Za rok, To za rok tyle, jeżeli musimy się chodzi- zgadać. To... Tak, na pewno No. zgadamy się, będziemy wspólnie. No, na którymś Jakby co, evencie musimy być razem. To Dobra, na pewno. to teraz tak. Jeszcze nam został temat, bo już PGA mówiliśmy, został nam jeszcze temat, który zostawiliśmy sobie na koniec. Ogólnie rzecz biorąc, chcielibyśmy z wami właśnie, znaczy z wami, no, chciałbym z Benem i z Imprezką porozmawiać o ocenach gier. Ostatnio był taki młyn, że te oceny są w ogóle nierzetelne, że gówno i tak dalej. Też się właśnie przewinęła sprawa tego Dragon Age'a nieszczęsnego, który tam ma spore problemy z wiadomo czym. Też się przewinęła sprawa Cyberpunka na przykład, że on na początku Cyberpunka, był tak. Silent zgówniany Hilla był teraz. totalnie, Silent Hilla. No i że recenzenci puszczają tam wszystko płazem i mają to wszystko w dupie, wystawiają dziesiątki jak leci i tak dalej i pora na CS-a, tak? Także oni tak właśnie działają. No dobra, to ja, że ja jestem recenzentem, to chciałbym się wypowiedzieć na końcu. No właśnie, ty na końcu. Myślałem, że ty Na zaczniesz, końcu ale chciałbym, dobra. żeby- No, to niech Chciałbym będzie, na końcu, że- żeby, okej. żeby się właśnie... To może ja zacznę. No proszę bardzo, proszę. Jak ja to widzę? W sensie taki zwykły szary człowiek, gracz, no... Dokładnie. Źle to widzę, w sensie to sytuacja właśnie z Dragon Age'em pokazuje chyba jak źle to wygląda, jak w złym kierunku to idzie, że wydawca zaczyna wybierać sobie serwisy, które Zrecenzują gierkę później, tak? zrecenzują, znaczy to nie to, że zrecenzują, które oni wiedzą, że one pozytywnie, nieważne co się będzie działo, jak gra będzie wyglądać, pozytywnie wypowiedzą się o tytule. No to No niestety, kurwa, tak to nie jest. jest normalna praktyka, no to ludzie. No nie. To się rzadko się zdarza, tak dodam ogólnie. Rzadko się to zdarza, ale się to zdarza. to jest jakaś nowość. I pomijając już to jak serwisy się zachowują przy samych recenzjach tytułów na zasadzie, tu przytoczę przykładowo ostatnie Star Wars Outlawsa, tak, że no nie okłamujmy się, no tak, gra to nie jest jakiś wybitny tytuł. No nie. Miała swoje Na bolączki pewno na premierze i na premierę i to było widać już nawet na pokazach przedpremierowych, że ona jak wyjdzie w takim stanie, to będzie źle. I to było na zasadzie. To nie działa, tu się buguje, to jest kurwa wrzucone do gry. Ja już nie będę wymieniał konkretnie mechanik, bo to sobie ludzie mogą poszukać na necie, to z tym nie ma problemu. Tu jest jakaś mechanika wrzucona na siłę, ale jestem fanem Star Warsa. W sumie jak wy też jesteście, lubicie Gwiezdne Wojny, to przełknięcie 8/10. No nie, no ludzie. No przecież tak nie może No. być. No nie możesz No, tak zdarzałeś robić, się że jeżeli recenzujesz tytuł bo ty coś lubisz, to z automatu zaczynasz akceptować niedoróbki gameplayowe, mechaniczne, nie wiem, optymalizacji i tak dalej. No bo tobie się podoba, bo jesteś fanem danego na przykład uniwersum, czy tam danego tytułu, czy coś. No nie możemy iść w tą stronę, no to kurczę. I później No to w ogóle nie jest recenzja w sumie. to nie jest recenzja, no to jest, wiesz, albo w drugą stronę, na siłę szukanie, zaniżanie ocen, bo nie wiem. To było w przypadku Silent Hilla tak, że dużo było takich i to głównie na naszym podwórku recenzji takich z czapy trochę zaniżanych, bo nie wiem, bo komuś nie przypasowała się jakaś tam zmiana, która generalnie nie miała wpływ na rozgrywkę i nie zmieniała odbioru gry, ale jemu się nie podobało, to chuj. Image mu zburzyło taki tej piątkę, gry, nie? szóstkę tam, wiesz, no tak, no to jest, wiesz, takie, nie wiem, no ja tego nie mogę zrozumieć. Jak już mam czytać recenzję, albo, znaczy czytać, no teraz już bardziej się ogląda niż czyta, Ogląda się to często, jednak tak. biorę twórców takich niezależnych, niezwiązanych z żadnymi serwisami, bo czasami u was coś przeczytam. O, fajnie. Zaplusował mnie. Nie, ale tak, bo ci powiem, no, znaczy nie, to tak jak wy, wiesz, dobra, no wy to nie jesteście jakimś mainstreamowym, kurwa, serwisem i tak, No nie. tak wiadomo. Ale właśnie ci główni, więksi na rynku, co tam sobie rządzą, no to widać, co się dzieje, no to nie jest normalne i potem robi się jakiś tam wystryw na Twitterze, ludzie się odnoszą do tego, w sensie my, normalni gracze i ci ludzie odpowiedzialni za to, może nawet nie za samą recenzję, ale są z tej ekipy, Tak, to też zaczynają dostałem w łbie. wylewać jakieś żale, że tam, że to w sumie to
my się przypierdalamy o coś, że my tak naprawdę nie wiemy, jak to jest, albo że on nie bierze odpowiedzialności za to, No. co tam ktoś inny napisał. No dobra, no ale wy to wypuszczacie jako portal, tak? No to niech to ktoś to Ktoś to sprawdza potwierdza. i tak, czy to w ogóle No ma tak, jakiś... zawsze sprawdzasz. Ja to, rozumiem, jakby co że no to mogę ma być, powiedzieć. wiesz, no kurwa, no subiektywne może być odczucie i tak dalej, no ale pewnych rzeczy, jeżeli coś nie działa, to nie możesz napisać, że no nie działa, ale mi się podoba, bo to jest z tego, więc w sumie to okej, może być. No nie. No, Kurwa, to nie jest działa, gówno, to nie recenzja, działa, nie? tak? No. No dokładnie. No a i w tym momencie mamy wysyp gówno recenzji. Niektórych opłacanych, niektórych nieopłacanych, ale serwis nie będzie cisnął, no bo kurwa, nie wiem, dla bezpieczeństwa swojego na przyszłość, żeby czasem, wiesz, nie został właśnie odrzucony, tak jak w tej sytuacji z EA, z Dragon Age'em, żeby ich czasem nie odtrącili później, że wiesz, kodu nie dostaną czy coś, więc Wiesz co? piszą bezpieczne recenzje, znaczy to mi się wydaje, tak z mojego punktu widzenia, tak, że to No, tak może ja być. mogę Dlatego tak mniej ja... więcej na ten temat coś powiedzieć też. No dobra, ja już kończąc, Dobra. ja po prostu sięgam w tym momencie, jak już coś chcę się dowiedzieć, no po takich, twórców właśnie, którzy nie należą Niezależnych. do tak, i często nawet tych mniejszych, powiedzmy, bo Spoza no, nurtu generalnie, oni nie? po prostu tak, oni po prostu powiedzą ci, kurwa, jak jest naprawdę, nie szczypią się tam, wiesz, zjadą, bo im po prostu nie zależy na tym, czy wydawca się, kurwa, obrazi na nich po tym, bo i tak zazwyczaj oni te gry kupują sami, także mają to w dupie. No, także lepiej poczekać dzień, dwa, nie zesrać się do tych recenzji, co wychodzą, wiesz, przed premierą, poczekać, co No. będzie po premierze, te parę dni, co się będzie działo. Bo gracze, wiadomo, gracze też potrafią szaleć, ale na te mniejsze serwisy, co one powiedzą, ewentualnie tych mniejszych twórców i przede wszystkim więcej, jak się tego pojawi, i wtedy posiłkować się recenzjami, no bo wiadomo, no każdy ma też swój web, potrafi myśleć, więc no pewne wnioski potrafisz wyciągnąć po zwiastunach, gameplayach czy po czymś, tak? No a jak No nie wiadomo, potrafisz, no to kurwa, To twój no, już problem. no. Także oddaję głos. To Imprezka, może ty teraz też coś powiedzieć na ten temat? Jeśli odnośnie recenzji, Mhm. odnośnie recenzji to tak, mnie to bawi, nie bawi, smuci. No ja nawet w sensie, szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiem, co mam czasem myśleć, bo czasem się wchodzi z tymi ludźmi w dyskusję, tak jak miałem dzisiaj odnośnie tych recenzji, bo ja mówiłem o tym właśnie Dragon Age'u, że tam dosyć nachalnie jest to troszeczkę narzucane, przynajmniej po tych rzeczach, które przed tym, co jeszcze dzisiaj zobaczyliśmy przed premierą było. A bo ktoś mówił właśnie, że Baldur's Gate tak samo robi. A ja osobiście spędziłem w Baldurze ponad 200 godzin. I jak sam nie inicjujesz jakichś takich rzeczy, takich typu właśnie tego woke i takich rzeczy, to możesz przejść grę nawet nie wiedząc, że są takie rzeczy. Nikt ci nie wciska tego po prostu, tak? Tak, nie jest to wciskane. I to jest taka rzecz. A odnośnie recenzji, to ja ogólnie, szczerze powiedziawszy, to mało czytam recenzji. Jeżeli już chodzi o jakieś tytuły takie konkretne, albo jak właśnie coś się dzieje i na przykład widzę coś takiego, że na przykład Baldur od Eurogamera dostaje 80, a Dragon Age dostaje 100 i jest to, jak to było napisane, że najlepsza gra RPG, jaka ostatnio wyszła, czy jakoś Jest. tak. Już tam nie pamiętam, no to tam parę każdym razie dni, ale coś spust. takiego, no. I zresztą też była dyskusja na Twitterze właśnie odnośnie tych 80 dla Baldura, a 100 dla Eurogamera. I ja w pewnym momencie piszę, mówię, czyli co, ja mam rozumieć tą 100 przez to, że ona redefiniuje gatunek RPG. No bo 100 to jest 100, No, gra kozak, bez VAT. nie? No prawie, tak? Bo gier bez VAT nie ma, ale prawie bez VAT, tak? No tak, ale no prawie bez VAT. No i potem i ja nie wiem często po prostu jak to interpretować. Po prostu staram się przede wszystkim bazując na studiach, jakie wypuszczają gry. Albo po prostu tak jak Benny mówi, jeśli chodzi o jakieś tytuły, których nie znam, jakieś nowe IP albo studia, które kiedyś dały ciała, to nie sugeruję się recenzjami, tylko zwykle czekam na transmisje Twitchowe albo jakieś na YouTubie, żeby zobaczyć jak gra działa, jak gra wygląda. Mhm. I wstrzymać się te parę dni
i nie kupować preorderu. To są takie tytuły, które, no nie wiem, wychodzi gra od Naughty Doga, to ja się raczej nie zastanawiam, czy to będzie zła gra. Wychodzi gra od Insomniaka, to też, w sensie już tu nie mówię o fabułach, o takich rzeczach, to chodzi o stricte optymalizację, to jak gra działa i nie będę zawiedziony. Czy od Santa Monica Studio, no po prostu są Pewniaczki studia, są. które są pewniaczkami, tak? Ale no są tytuły, zresztą ostatnio złamałem sobie tą w sumie tą Tak. moją taktykę, że nie kupuję gier, których nie znam przed obejrzeniem recenzji i na Wukongu się nie zawiodłem, bo to akurat przykład Wukonga jest. Ale generalnie no to od jakiegoś czasu to są tylko konkretne studia, które kupuję w preorderze, a resztę to raczej się czeka na te parę dni Aha. już po publikacji, no bo już się parę razy człowiek przejechał. No nie niestety, oszukujmy no się. zdarzają Wiadomo, się ale takie to- gry, nie? Z wysokimi ocenami, co potem się okazywały takie sobie, A nie? to teraz poprosimy opinię eksperta. Mam nadzieję, że eksperta, no już troszkę w tym siedzę. Doświadczony człowiek. Dobra, jeżeli chodzi teraz o recenzję, to jeszcze chciałbym troszeczkę nawiązać do tego, co mówił Penny na samym początku, że na przykład ktoś właśnie mówi, jak z tymi Star Warsami, że no w sumie to ta gra jest taka średnia, ale mi się to podoba i dlatego daję 8. No kurwa, to recenzji chodzi o to, żebyś ty nie patrzył przez pryzmat tego, co tobie się kurwa podoba, tylko postawił się właśnie w sytuacji jakiegoś zwykłego gracza, czy jemu to się może spodobać, czy to jest po prostu fajne, tak? Wiadomo, recenzja nigdy nie będzie obiektywna, bo tego nie da się zrobić. To recenzja jest zawsze subiektywna, ale jednak są takie elementy, które możesz starać się w miarę bezstronnie ocenić, tak? No to mówienie takich rzeczy, że mi się akurat podoba i dlatego 10, no to w recenzji profesjonalnej jest kurwa bez sensu totalnie, bo to nie o to totalnie chodzi. No ja taki podam przykład. Ostatnio recenzowałem taką gierkę Potionomics. Tam się robi potki, no sprzedaje się, taka gierka ekonomiczna z takimi NPC-tami. Bardzo fajne jakby, co też recenzje znajdziecie na kanale. Ale o co tam chodziło? Tam była mechanika deck buildingu, czyli te karty, tak? Ja tego kurwa nie znoszę, powiem szczerze. Nienawidzę tego deck buildingu jebanego. Dlatego sobie pomyślałem, że może mi się to nie spodoba. Ale w tym tytule ja tego nie znoszę, tak jak mówiłem, deck buildingu, ale tam ja widziałem, że to kurwa działa. Że to naprawdę do tej gry zajebiście pasuje. Ja to oceniłem pozytywnie, mimo że ja kurwa nienawidzę tego jebanego deck buildingu, ale widziałem, że to tam idealnie pasuje, że ja bym tego stamtąd nie wypieprzył i o to właśnie chodzi, że nawet jak nam się coś kurwa nie podoba, to chodzi o A to, działa. a działa, to trzeba to ocenić pozytywnie. O to chodzi w recenzjach, a nie chodzi tylko, żeby patrzeć przez swoje widzimisię. Tak, Teraz, ja ci jeżeli się jeszcze wtrącę chodzi- z tym subiektywnie, obiektywnie, tak jak mówisz, że no wiadomo, że obiektywnie ogólnie całej recenzji nie zrobisz, no ale tak jak typu optymalizacja czy mechaniki, no kurwa, jeżeli coś nie działa, ale tobie się No tak. podoba, bo ma coś tam w sobie, co ty lubisz, to nie możesz powiedzieć, że ci się lubi, bo albo to kurwa nie, znaczy, że to jest fajne i okej. Bo ty to lubisz, nie? Bo ty to lubisz, jeżeli to nie działa, tak? No, Tak, no no ludzie, to- to właśnie, to jest a to są bez takie sensu, kurwa tak? To nie ma bolączki. sensu wtedy całkowicie. Dobra, sorry. Tak. Kontynuuj. No spoko, luzik. I teraz jeżeli chodzi o te recenzje takie z dupy totalnie, to tutaj jest, że tak powiem, to dość złożony problem, bo tutaj Benny się mnie pytał właśnie, czy są takie redakcje, które się boją, że kodów nie dostaną. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli robisz recenzje profesjonalne, to żaden wydawca się do ciebie nie przyczepi, nawet jak zgruzujesz to, tak? Ja gruzowałem tytuły nawet duże, typu tam Dead Island, zgruzowałem to jak szmatę, Starfielda zgruzowałem, nadal mam świetne stosunki z wydawcą i tak dalej. Jest tylko jeden taki wydawca, który się może przyczepić, nie powiem jaki, ale to nie jest jakiś wielki deal, że tak powiem. Reszta ogólnie, jeżeli zrobisz dobrze recenzję, to ma to w dupie w sumie, ile to ocenisz, chyba że to troll, no, bo trolle się zdarzają czasami. Na przykład Stevivor kiedyś dał chyba 3 Death Strandingowi, no to był troll oczywisty, tak? Ale generalnie wydawcy, jeżeli zrobisz dobrze recenzję, to oni ci nie odetną kurka z kluczami, tak? I także to nie No i to jest jest zdrowe problem. podejście. Tak, to nie jest problem. Natomiast z czym te redakcje mają problem? Po pierwsze, to oni się boją, ale nie boją się tego, że im odetną klucze, tylko boją się reakcji swoich fanów. Ja zauważyłem wielokrotnie, że na przykład są jakieś stronki typu Push Square, tak, które mają wokół siebie fanbase PlayStation, tak? No i teraz oni dostają grę do recenzji od Playki.
Wiecie, co tam się kurwa dzieje, jakby tam, nie wiem, dali 6,5 jakiejś gierce odklejki, to tam by normalnie Podejrzewam, sraka żeby wywaliła im górą. studio spalili, kurwa. Człowieku, tam by normalnie taki pierdolnik był stary, żeby ich na taczce wywieźli, nie? Także jest sporo takich redakcji, które boją się po prostu dawać niskie oceny, bo ich po prostu wiozą na taczce. Ja wiem, To się, że z- toksyczność to się zdarzało. ludzi, wiesz, wyjebała teraz w kosmos, bo to, co się ostatnio Tak. dzieje, to jest masakra, no ale to też, no moim zdaniem lepiej, tak jak, dajmy na to, byś miał takich ludzi u siebie, to napisać mimo wszystko tą recenzję, dać to 6,5. Jak komuś nie pasuje i ma z tym problem, nie przyswaja tego, że ty robisz profesjonalną, kurwa, recenzję i dajesz, no, info dla ludzi, żeby, no nie wiem, jednak mieli na uwadze, że coś może być nie tak z tym tytułem, a on jest fanem i chce coś ubzdurał, to szczerze, niech oni spierdalają, za przeproszeniem, ci ludzie się schowają tam w piwnicach czy gdzieś i się nie wypowiadają, bo to jest chore, to jest na zasadzie, No jest. masz mieć kurwa takie zdanie jak on, bo inaczej on się obrazi i będzie cię cisnął, no I ludzie. se pójdzie jeszcze z tej strony. Tak, No i oni no się już- boją właśnie, że to im ruch zmniejszy też, tak? Także no niestety, tak to jest. Jeżeli chodzi o drugą sprawę, jeżeli chodzi o właśnie o te recenzje, no to jest też taka sprawa, że dużo jest takich pipek jakby to powiedzieć, no w sumie pipek, tak? Którzy na przykład robią z siebie człowieka orkiestrę takich redakcji. Ja zauważyłem na przykład na Open Critic, ostatnio się dostaliśmy, zauważyłem, że Gratulacje był w taki ogóle. przypadek, dziękuję bardzo, był taki przypadek, że gościu dodał tam jakiś swój portal właśnie też, no ja sobie wlazłem tak z ciekawości, patrzę, on tak, recenzję Dragon Balla zrobił w 2 dni, potem recenzję jakiejś dużej gry zrobił też 2 dni, potem 3 indyki naraz zrobił recenzję, no tak się nie da, tak? To musisz mniej więcej to przejść, może nie musisz przejść całe, jak jest duża gra, ale przynajmniej do połowy, przynajmniej wszystko posprawdzać, żeby mieć jakiś obraz tej gry. Jeżeli on napierdala z rękawa tę recenzję maszynową, no to wychodzą z tego głupoty, tak? Ja mówię, A ja że- mogę... To masz pierwszy przykład z brzegu Silent Hill. Zupełnie co innego napiszesz, jak przebiegniesz na easy całą tą grę, jedno przejście zrobisz, a zupełnie co innego, jak zrobisz przykładowo na wyższym poziomie i jeszcze zrobisz New Game'a. To będziesz miał zupełnie, kurwa, inny odbiór gry. No dokładnie, że tutaj potrafią się doświadczenia zmieniać i to też na przykład przez to dostało się Days Gone, tak? Bo Days Gone było taką grą, która się długo rozkręca, a te pipki właśnie oni se A teraz pograli wszyscy, 4 kurwa, godziny, płaczą. 5, tak, i wystawili jakieś gówno, że to niby słabe jest i tak dalej i niestety no widać, że ktoś grał mało i takich niestety recenzentów jest, powiem, dość dużo, to jest problem w branży. Takich, co właśnie albo się boją, albo znowu robią to nierzetelnie, też, tak jak mówiłem, przez pryzmat na przykład, że ja to lubię i to musi być super, tak, albo tego nie lubię. To jest najgorsze. I niestety jest dużo takich, którzy te recenzje robią po łebkach, na przykład po kilka godzin. Potem z tego wychodzi taki właśnie pierdolnik. Niestety, żeby zrobić recenzję taką profesjonalną, to trwa to długo, mi to zajmuje nawet tydzień. Także porównajcie sobie teraz do tego typa, co Dragon Balla zrecenzował w 2 dni, tak? To jest niemożliwe. Także on chuja wiedział o tej grze po prostu i tyle mu powiem, tak? Także nie pozdrawiam da się, go. nawet takiego Dragon Balla nie da się w 2 dni zrecenzować. No bo to musisz przejść, to musisz spisać sobie notatki, musisz pomyśleć, jak to chcesz zrobić ogólnie tą recenzję. Jeżeli robisz tekstową, musisz to napisać, musisz zrobić poprawki do tego. Jeżeli robisz wideo, musisz to nagrać, musisz to No, ale złożyć. przede wszystkim musisz grę poznać, kurwa. Tak, musisz grę poznać, a tego się tak szybko nie da, tak? No, To coś jest z pierwszego, niemożliwe. wiesz, na pierwszy rzut oka często też może się wydawać złe czy coś, ale no jak się zaczyna zagłębiać w to jednak się okazuje, okej, dobra, jednak to ma kurwa sens, nie? Tak, no tak było z Xenoblade'em 2 na przykład u mnie. Ja w to grałem z 10 godzin, mówię, kurwa, to jest takie 6,5, nie? No jaj mi tam nie urywa, jedynka lepsza. Potem grałem kolejne 40 godzin i szczerze mówiąc po tych 40 bym wystawił 8,5, 9 może, tak się dobrze bawiłem później do końca gry, No, także... no właśnie, no, tak jest. No. No, a jak się zagra 5 godzin, 4, no to się okaże, że chuja się wie na temat tej gry i w sumie w ogóle nie powinno się robić recenzji, a takie się niestety zdarzają. No i to było w sumie na tyle. Nie wiem, czy macie jakieś pytania do mnie, bo ja robię te recenzje profesjonalnie, także... Myślę, że możemy Myślę, że zakończyć. wszystko No, wyłożyłeś no, na tak. stół. Na koniec możemy dodać tylko tyle. Myślcie, ludzie, nie zawsze słuchajcie Sami. tego, tak, co te serwisy tam wam pierdzielą. Myślcie sami. Tak. Tak jest. Oglądajcie się sobie właśnie posłużyć. trailery, gameplaye, tak, można się posłużyć nimi.
Nie Czasem nie 2-3 łykajcie dni wszystkiego. nie zbawią, żeby Tak. coś zagrać. Naprawdę. Z portfela wam nie ubędzie. I A ocena 6 można czy potem- 7 to nie jest zła gra, jak się przyjęło Dokładnie. teraz. To jest... Dokładnie. Ludzie. Ludzie, przekalkulujcie, przeskalujcie sobie tam te wasze cyferki, bo to coś jest nie halo. Że jak coś jest 7, to jest od razu ciśnięcie, że to jest gównem. No nie, porąbało się to ostatnio. Ja już, Skala to jest, się ale zmieniła, to jest dłuższy nie temat. Tak? 1-10 dla niektórych, tylko 7-10, nie? To jest już dłuższy temat, także nie ciągnijmy tego teraz, Nie bo rozwija, będzie ale grubo. to mówię, bo to się akurat, wiesz, łączy jedno z drugim, nie? Ale no, tak, myślcie i będzie dobrze. No to chyba będziemy kończyć, także dziękujemy Tak bardzo jest. za No, Dziękujemy. słuchaczom. Obiecujemy pojawić się wcześniej. Tak, myślę, że teraz będzie troszkę Częściej wcześniej. mi się wydaje. Tak. Częściej, tak. Częściej. Planujemy Nawet gdzieś by tak było co 2 dobrze. tygodnie robić te podcasty, zobaczymy jak to wyjdzie, bo teraz też mieliśmy obsługę przez to PGA, także sorry bardzo słuchacze, że musieliście tyle czekać, ale No myślę, i że teraz jak będzie zauważyliście, jesteśmy we trójkę. Tak, Jesteśmy we nie ma trójkę. Aureliusza akurat. Niestety, to też się przesunęło, ale to na to sprawу Aureliusza. Miejmy nadzieję, że to jednorazowa akcja. Tak jest, dokładnie. Dobra. Także dziękuję Także bardzo, co? trzymajcie się, Pozdrawiamy serdecznie. pozdrawiamy. I tymi oto słowami kończymy drugi odcinek podcastu Cryptopolis. Dajcie proszę znać w komentarzach, czy też na Twitterze, czy podcast Wam się podobał. Jeżeli macie jakieś uwagi, no to śmiało walcie do nas, co powinniśmy zrobić lepiej. Wasz feedback jest dla nas bardzo ważny, także my czekamy na Wasze uwagi, odpowiadamy na każde Wasze pytanie. Do zobaczenia na kanale.